Siemanko, siemanko. Siemanko, siemanko. Wróciłem. Nogi bolą, dupa boli. Okej. Źle to zabrzmiało w kontekście tego, że byłem z 2 kumplami na męskim wyjeździe, ale chodzi o to, że jeździliśmy dużo na rowerze i chodziliśmy po górach, więc chodzi o zakwasy w związku z aktywnością. Ale jestem w domu i stwierdziłem, że może coś tam dam sobie trochę. Słyszycie? Bengalskie? Jak krzyczy. Dam sobie trochę miłości i szans w kontekście nowego Broliego. Zobaczmy, kogo tam dzisiaj mam na czacie, bo jeszcze nie czytałem. Maciej Kamius, Albuzecek MC, witam, Barut, Son Gohan, AA, Mati Ostry Sojanin, Siemanko, Xadix, Gaspar, Wegerot, Yahoo, Mały Michał i jest też Duży Michał. Mały Michał, obok Duży Michał, witam obu Michałów, Maciej Wilkanowski, Doriansen, cześć. Wybacz, że mnie ostatnio nie było, sporo się u mnie działo. Najpierw poważnie rozwaliłem więzadła w kolanie, później brałem ślub, a na koniec byłem na wakacjach podróży poślubnej. Nie będę niemiły i nie będę żartował, że same przykre wieści. Nie powiem tego, nie powiedziałem tego. Nie powiedziałem. Damian Typie, cześć, Lancepota, cześć. Oczywiście żartuję, Dorian, gratuluję. Mam nadzieję, że już po kontuzji nie ma śladu. I że nie będzie to nawracać. Sokowirówka, bo często jest tak, że to wiesz, gdyby nie kontuzja łydki w kolanie, to tam obok Lewandowskiego bym strzelał gole, nie? W Barcelonie. U mnie wszystko ok, Dorian. Od razu wam powiem, cześć Mikołaj. Będą wydawane DS-y? No myślę, że tak, ze względu na jedną rzecz. Summon Pointsy. I też na to, że mam trochę dużo DS-ów i tak w sumie wypadałoby mieć trochę mniej. za dużo mam tych DS-ów. Cześć, Arbuzeczek, Sel, Jakub Szachcic, Czarny Rob, Kebab, Antek Sigma, Maciej Wilkanowski z Dunix, cześć, Rafał K, Friza, Cycu, Kamil, Mike, siemanko Mike, Dokanowiec, Widmo, Kanapki, Mikołaj Kaczmarek, wiecie co? Ale to troszeczkę głośniej. Kanapki? Siema, co zrobić, żeby nauczyć się 25 rodzajów skał i wszystkich ziemi na jutrzejszy sprawdzian z geografii? Skojarzenia. Rób sobie skojarzenia. Nazwę skały skojarz z czymś, co ta skała sobą reprezentuje. Będzie ci łatwiej. Paweł Lis, siemanko. Widzę droga po Brolaza. Myślisz, że warto? Powiem wam tak z ręką na sercu. Gdyby ten banner nie był z podwójnymi szansami na SSR-ki, to nie byłoby totalnie warto. Mateusz Leśniewicz, dzięki za 43 miesiące wspieranka. Powodzenia w samonach, udanego wieczoru. Dziękuję pięknie. Powiem wam tak, ten banner, on mnie w ogóle nie obchodzi. Broly to będzie karta, która będzie wracać, która prawdopodobnie pojawi się na rocznicy. Podejrzewam, że Kalifla tak samo. Mały Michał, dziękuję bardzo za 7 miesięcy. Witam wszystkich, w szczególności dużego Michała. PING, a może to Peng. 2 kopie Broliego, Kalifla i Kale na Rainbow. Byłoby miło też trafić dzisiaj Kalifla i Kale, bo nie mam ich. A to też są karty, które pewnie bym chciał w przyszłości mieć, ale obecnie ani ona, ani on nie są mi do niczego potrzebni, bo nie mam zamiaru robić tej misji z festiwalem, więc ten Broly nie jest mi do niczego potrzebny. Te karty będą wracać i wolałbym na przykład samonować na banerze rocznicowym, dajmy na to, gdzie będą te 2 karty i nowa karta, no nie? Więc wtedy będę mógł albo podłapać duplikaty, ewentualnie wydać coiny, bo tych też mam sporo. A biorąc pod uwagę, że tutaj jest 10 kart na skauterze, no to też nie jest jakoś szczególnie imponujące. Chociaż jak na to, że jest to 10 kart, to nie są to aż tak złe karty, bo tego Króla Vegetę ostatnio sprzedałem, miałem go, ale sprzedałem, tłumaczyłem wam, jak to wygląda. Kale to może nie jest najsilniejsza. Ten Frieza, powiedzmy, miał swój moment. Beerus jest ok, jest dość świeży. Ten Broly, dzisiaj zostały zapowiedziane jego detale EZA i są w porządku. Tak samo ten gość, ale jego mam na 100%. Frieza też jest bardzo silny po EZA. Gotenks jak najbardziej nadal się utrzymuje. Kalifla silna, Broly silny. Nie ma tutaj ścisłej topki w grze, ale jest solidny banner, tylko że wiecie, te karty wrócą. No tak jak mówię, podwójne rejty to jest coś, co mnie najbardziej chyba tutaj kusi.
No i wiadomo, 3 samony, więc są summon pointsy, ja mam tego dość sporo, więc myślę, że coś tam na pewno wydam. Ale rzecz jasna, chciałbym też porobić misję, bo ja w ogóle nie tykałem tych nowych eventów. Jak możecie zobaczyć, jeszcze mam jakieś Extreme SBR-y do zrobienia. Festiwalu, tak jak mówię, nie tykam. Red Zone'ów nie tykałem, tego też nie tykałem. Robię tylko te dzienne eventy, żeby to tam mi nie przepadało. Antek Sigma, cześć, cześć, Wiriel, Majcioszek, Mikołaj jeszcze raz, Bzezyk, Sadix, Maciej, czy będziesz robić samona na Goku w Legends? Teraz mogę. To jest dobry pomysł, żeby Omatsu zobaczył, że chce zrobić samona w Legends. W sumie też zrobiłbym samona, bo wyszli ci nowi supportersi, więc ze względu na to wypadałoby coś też... Chociaż nie wiem, czy oni nie są... Nie, oni nie są gwarantowani chyba, nie? Ci Dandy i Yajiro'e. Więc zobaczmy. Chyba nie zostanę dłużej, bo 3 sprawdziany z mapy witają, ale jeszcze mogę poczekać. Oczywiście live będzie na publicznym ustawiony, więc jeśli nie będziecie mogli być do samego końca, to tam nie ma problemu. Będzie wszystko widoczne. Może jeszcze trochę ściszę, mimo wszystko. Zamasu, bardzo się cieszę, że samony wyszły. Wiecie co? Skipuję to. A, nie skipnąłem, okej, dobra, kliknąłem ekran. A, bo to są 3 karty tylko. Gdybyś to powiedział, to nie byłbyś też oryginalny. Okej, ale nie powiedziałem. Czeka mnie niestety operacja. No trudno, chodzić w miarę normalnie funkcjonować. Nie narzekam, inni mają gorzej. Żona wspiera. Cieszę się, że żona wspiera. No to zdrówka w takim razie. JWZ, siemka. Mati, dziękuję za miły komentarz w kontekście mojego Hot 16 Challenge sprzed 5 lat. Ja nie mam tak pozytywnej opinii na jego temat. Kamidai Mao, cześć! Antek Sigma, polecam obejrzeć Demon Slayera, a jak nie oglądałem. Broly to potwór na festiwalu, więc w sumie po niego warto jedynie lecieć, ewentualnie Freeza, jak ktoś nie ma, bo jest solidny. A jak ktoś Broly'ego Ester nie ma, to nie wiem jak. No, mi nie zależy na robieniu festiwalu. Ostatnio zrobiłem tę nową misję, jak okazało się, że wychodzi jeszcze jedna, to trochę przeraziłem się i stwierdziłem, że mam to w dupie. Zwłaszcza, że musiałbym grać kartą... 3 kartami Extreme. Tam jest misja, więc no w ogóle mi nie podoba się, więc olewam to. Kiedyś to się zrobi. Kejzerka, dziękuję za ponad 2 lata wspieranka. Siemka, od czego zacząć zgłębianie Adachoverse? Ojojoj. Nie wiem, musiałbyś chyba oglądać filmy na bieżąco od kilku lat. O, okej. 2 Dandy wleciały, to dobrze. Kubek, dziękuję za wspieranko, za suba. Dandy był gwarantowany, czy nie był, bo nie wiem. Czy się cieszyć, czy o co tu chodzi? Piotrek Kocur, dzięki, wszyscy zdrowi, tak. Jak to jest, że na Nintendo eShop Sparking Zero, być może to jest placeholder. Data to może być placeholder, nie wiem. Cześć Dawid Zielkę, cześć, cześć. Cześć Gaspar, dziękuję za powodzenia. Szkoda, że nie ma postaci w mangi i w grach. No to Shueisha blokuje. O tym ostatnio też było na... Mam dla was dobrą wiadomość, być może zbudowanie trochę nadziei. Nie jestem pewien, czy to się uda, ale jest światełko nadziei. Pamiętacie ostatnio, jak mówiłem, że na CD Action Expo był ten panel Dragon Ballowy, w którym brałem udział i raczej on nie był nagrywany. Rozmawiałem z jednym z redaktorów i powiedział, że z tego co wie, wszystkie panele były nagrywane, więc jeśli uda mu się dotrzeć do nagrania, to się odezwie. Więc jest nadzieja, że będziecie mogli zobaczyć ten panel w pełnej okazałości. Byłoby super. Nie załapałem się na koncert, ale nie żałuję. Już marzenie swoje spełniłem. Szkoda, że nie ma Daishinkana jako postaci grywalnej. Nie żałuję. Siema, Dawid, jeszcze raz. Mała z komórką leży, pisze jeszcze na czacie. Heisenberg, witam. Peter, Rescue, cześć. Marci nie ma, Marcia jest na wyjeździe niestety, więc nie mogę jej zawołać, żeby mi coś trafiło.
Czyli muszę po prostu obejrzeć wszystkie filmy na kanale. W kolejności chronologicznej myślę, że tak. Dobra, dojdziemy do ostatniego kroku jeszcze. Ogólnie łatwo zdobyć supportersów, ale żeby zrobić na full trzeba bodajże jednego 111 razy. Zajebiście. Toshi moment to jest tak zwany. Widziałem perełki na przykład Q&A. Wtedy Adachoverse myślę, że się zaczęło rozwijać, jak w Kokle zaczęły się pojawiać inne postacie. Na przykład Max Kłonko, Czesław Czytanko i tak dalej. Wchodzę na streama z Dokana, a tu Legends. Ja spokojnie, zaraz będzie Dokan, tylko muszę Omatsu pokazać, że ja nie jestem łatwym... że nie jestem łatwy, że trzeba mnie zdobyć. Więc jak trochę pogram w Legends, a potem wejdę do Dokana, to będzie dobrze. Wspaniale, chciałbym pana... Ja też bym chciał, żebyście mogli go odsłuchać, także miejmy nadzieję, że się uda zdobyć to nagranie. Czekasz najbardziej na ginę reboot Hakumei, czy może Multiverse, albo Hakai? Dobra informacja, Piotrek ostatnio mi wysłał nie wiem, czy ten rozdział już jest w internecie. O kurwa. Jeżeli? Hakai. Nowy rozdział Hakai mam już na dysku. 43. Ok, czyli będziecie mieli niedługo przedpremierowo nowy rozdział Hakai. Fighting Nerds wszyscy dostali to mocno, najgorzej Rufi, totalna lipka. Średnio śledzę UFC obecnie, ale coś kojarzę. Wyglądasz za bardzo piłki nocnej po meczach reprezentacji? Przyznam wam, że jak ostatnio Mati Cash zajebał z 3-funtowej armaty w twierdzy Kłodzko podczas meczu z Holandią, to był pierwszy moment od bardzo, bardzo dawna, kiedy faktycznie emocjonowałem się podczas meczu reprezentacji i chciałem, żeby ten wynik dotrwał do końca. Więc jest światełko w nadziei, żeby wróciła we mnie miłość do oglądania repry. Zrobiłem sobie rewatch DBS i tak mi się nie oglądało top. Może kiedyś doczekamy się... No tak, może kiedyś. U Marcin na streamie nagrało się trochę tego eventu CD Action. Tak, wiem, już mówiła mi, żebym włączył sobie jej komputer i tam to sobie pobrał. Ale póki co nie było mnie w domu teraz na weekend, więc nie miałem kiedy tego zrobić. Brokuł rozsierdzony, mam nadzieję, że coś tam leci. Nawet jeśli nie brokuł, to chociaż tego, kalifla. Kalafiorka. Cześć ZZ. Po ostatniej pozytywnej ocenie Enela w przeglądzie grupy, co byś chciał następne zobaczyć? Jaką figurę? Sokowirówka, mój drogi, to jest... Nie będę mistrzowi narzucał, co ma robić. Czy coś ja mam tutaj jeszcze samonować? No nie idzie mi, no dobra. Wiecie co? Zaczniemy sobie od Friends Samona, bo chcę sprawdzić głośność. Plot twist. Okej, dobra, chyba jest okej głośność. Jest okej. Dobra, nie jest za głośno. W razie jakbyście mieli za głośno jakiś dźwięk, to mówcie. Pierwszy raz pisze Adaś, ale proszę o radę. Jaką radę, Adrian? Co byś chciał? Co ty do mnie pisałeś? Nie, to jest twoja pierwsza wiadomość. No to słucham w takim razie. Ciekawe, czy Omatsu w ogóle dokończył oglądać DB Daima. Może jak była ta przerwa dwutygodniowa, to myślał, że to się skończyło. Zobaczył, że kolejny jest piątek, nie ma odcinka. Mówi, o hej, dobra, czyli SSJ 3 Vegeta to był koniec. No dobra. Zacznijmy sobie od tikecików. Tikecików darmowych. Już myślałem, że może sam Kriller. Myślałem, że może sam Kriller coś tutaj zasugeruje. Posłuchałem, jak Mateusz Gotówka liczył od 1 do 10, zatrzymał się na 7. Powiem wam, że to jest jakby... Nie wiem, nie oceniam, a może trochę oceniam, ale nie uważacie, że to jest trochę żałosne, że gość gra w reprezentacji Polski już kilka lat i on nie jest w stanie policzyć do 10 po polsku? Raz, 2, 3, 7? No kurwa. Hymnu się nauczył się jak się masz i to tyle. Ja wiem, że na co dzień gra w Wielkiej Brytanii, ale... Cały czas gadanie, że matka tam uczy go po polsku, no to po co on gada, że uczy go matka trochę po polsku gadać, jak on nie jest w stanie policzyć
do 10. To niech nie leci w chuja, że uczy się, skoro się nie uczy. Tak, samonuję na Broliego. U mnie z tiketów Kalafiorka legendarna i Maksymilian Komórka. Maksymilian Komórka, kurwa, to jest piękne. Dobra, jakaś tutaj chyba legendarka wpada. Okej. Cieszy mnie to bardzo. Darmowy Gotenks. To jest pierwszy duplikat do niego. Prawda? Czy nieprawda? Dziękuję bardzo, Demencyjny, i dziękuję jeszcze wcześniej Mike. Wiadomość powyżej, Adasiu. Miałem pisać do Koko, ale może lepiej przyda się informacja do ciekawostek o Ciaotsu. Czy mały albinos bez nosa tak naprawdę żyje? Polecam sprawdzić, skąd Toriyama brał inspirację postacią. Okej, dzięki Mike, sprawdzę, jak będę robił taki odcinek. Szymon Lamkowski, cześć. Plot twist. Friend summon i koniec streama. Nie, aż tak wam nie zrobię. Sprawdzę tylko, ile tutaj ten Gotrong ma duplikatów. Nie ma duplikatów, no to dobrze. Znaczy teraz już będzie miał jeden. Gotrong. Wiecie co? Powiem wam tak. Jak ja zrobię samony i powiem, że już koniec samonów, to połowa osób ze streama pójdzie. Więc teoretycznie powinienem najpierw grać, a potem zrobić samony. Ale mam to w dupie. Jak ktoś chce siedzieć, to będzie siedział. Jak ktoś nie chce siedzieć, to i tak sobie pójdzie. Ja zrobię tylko siebie mniej żółtego. Może potem i tak jeszcze będę robił samony, więc osoby, które wytrwają do końca, to dostaną jeszcze rotację w gratisie. Ale chcę zacząć od samonów. Więc zobaczymy, o co tu chodzi. A jest fuzja. Ratata 9000, szczęść Boże, cześć, szczęść Boże. Lomonek, hejom, Druid Lot Anti VTuber. Dzień dobry. O proszę! Zakazany odcinek Dragon Ball Daima, widzieliście? Drugi Gotenks! O kurwa! Mamy złotą kulkę, proszę Państwa, na tym wariaciku. Bardzo dobrze, to jest karta, z której ja lubię korzystać, a 2 duplikaty, no to jest potężne wzmocnienie. Więc jak najbardziej mnie to cieszy. Kiedy Adacho Balls Z album... Okej, dobrze, nie wiem kiedy. Ostatnio inwestuję w giełdzie i byłem na plus $250, a teraz jestem tylko $30, bo jak to laika mnie pociągnęło i chciałem więcej. No i gdzie jest to pytanie? Czy ja mam Ci pomóc? Ja się chuja znam na takich sprawach, kolego. Czy Kale ma większy potencjał od Broliego? Ale ja nie wiem. Dzisiaj ja nie wiem. O! Czy ja ją trafiłem oryginalnie? Chyba nie. Nie, trafiłem. Trafiłem, tylko że ta fizyczna pan Poeza jest lepsza troszkę. Nie szkodzi. Jaką kartę najbardziej bym chciał? Ciaocu. O, Krylon i 18. To też jest kombinacja. Nowa postać w Adachoverse, Maksymilian Komórka. Nie no, Maksymilian Komórka to jest Selmax. Ale to brzmi jak nazwa postaci z Adachoverse. Maksymilian Komórka. Prosto i na temat. Trongoten. Trongoten? Nie, to był Gotrong. Trongoten to wydaje mi się, że to mogła być nazwa, którą zaproponowali inni tam bohaterowie, ale ona w końcu się nie przydała. Zajebiście, bardzo się cieszę, nie miałem tej karty, nawet się wczoraj zastanawiałem, czy może nie wydać 500 coinów, ale stwierdziłem, że i tak z niej nie będę korzystał obecnie, bo nie jest potrzebna do żadnej misji, a jest stosunkowo świeża, także jak najbardziej cieszy mnie to. O proszę, Giniu. Jego nie miałem na 100%, a z niego korzystam w Battlefieldzie, także się przyda. Dobry samon, bardzo dobry samon. Bardzo dobry samon, cieszy mnie to. Grałem długo na japońskiej wersji i jak wróciłem na globala, to tyle nadrabiania i tyle kart mam, że chyba mi kluczy nie starczy. By the way, tylko ja mam wrażenie, że niektóre karty Prime Battle są za silne. Chyba tylko ty. Adacho Orange? Tak, no jest ten trochę Orange. Idź kabaćka da? Wóz albo przewóz. Jaki mnożnik ma Super Saiyan God? Osobiście uważam, że 50 000. 57. Ja spodziewałem się, że ten banner wrócił ekipa z Hachiyakiem, bo dawno go nie było. Ja go nie mam, ale nie zachęciłby mnie. To już jest karta
Karta piernik, tak zwany, czyli bardzo stary. Jak życie mija? Dobrze, dziękuję. Powiem wam tak, jeśli na czacie pokaże się przynajmniej 20 wiadomości o treści chcemy vloga, to z tych moich nagrań prywatnych z mojego wyjazdu, bo jest z Michałem i Witkiem ze Wspomaganie Zajechanie, byliśmy teraz w górach na rowerach i mógłbym skleić wam vloga, ale jak nie chcecie vloga, to nie będę sklejał, ale to byłby podobny vlog do Pomaganie Zajechanie, tylko znacznie krótszy, no bo byliśmy tylko tam 2 dni. Widzę, że chcecie vloga, no dobrze. No, i tak bym go złożył. Chciałem was tylko sprowokować i też wybadać teren, ale jak chcecie, no to dobrze. To będzie vlog. Vlog z Czorsztyna, jak mogę wam zaspoilerować. Byliśmy w Czorsztynie. Jezioro Czorsztyńskie, okolice słowackiej granicy. Tam jest piękna ścieżka rowerowa dookoła. Także będzie vlog. Może dzisiaj jeszcze siądę do tego. Samony. Odświeżałem sobie Androidy, Namek i Freazy. Saga Freazy. O kurde, Goku z plecami! Pamiętam jak to wyszło. Jak wyszła ta grafika. Goku wtedy miał jeszcze taką czerwoną aurę. To jest dziwne, co tu się wydarzyło. Bardzo... O, jest Broly, którego w sumie chyba mam i tak na 100%. Teraz sobie tak przypomniałem, jak zobaczyłem go, że mam go na 100%. Ale co to ma być z tym Krillanem i Gohanem? Czekajcie, zobaczę, czy mam go na 100%, czy nie. Mam. Tu mi 2 brakowało. Tu też mi okej. Do Ginyu kolejny. Elegancko. No okej, jestem zadowolony, ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy. Co wy myślicie, że ja już kończę? Nie no, zrobię jeszcze z 2 rotacje. Bo te podwójne rejty to jest coś, co to też pozwoli mi się może zaopatrzyć. Chociaż wiecie co? Chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Jakie są karty dostępne na tym banerze? Bo jeśli tutaj jest ktoś pokroju Tenshin Hana czy Pablo Kucharskiego, oj kurwa, to ja może nawet wejdę głębiej troszkę. Wejdę głębiej. Jest Tian Fandzian i jest Pablo Kucharski. Sexy. Śniłeś mi się nagi, nie zepsuj tego. Przemek Defi, dziękuję. Powiem wam małą anegdotkę, którą będzie widać na vlogu. Jeśli was to zachęci, to ok, jeśli zniechęci, to przepraszam. Byliśmy wczoraj na Trzech Koronach. To jest taki szczyt no blisko Sromowca Niżnego. Chyba tak się nazywa ta miejscowość. Nie mylić ze Sromem. Chodzi o miejscowość Sromowiec Niżny. No i w drodze złapał nas olbrzymi deszcz. Byliśmy przemoczeni do suchej nitki. No i potem musieliśmy się przebrać, więc wbiliśmy się komuś na budowę, do takiego na ganek powiedzmy. Tam dom się budował, ale to był jedyne schronienie, gdzie mogliśmy się jakoś sensownie schronić pod domem i żeśmy zaczęli się rozbierać. To było przy głównej ulicy tam i gdyby właściciel przyjechał i zobaczył, że ma na ganku na swojej budowie 3 golasów, to kurwa, chyba by mu się to śniło do końca życia. Ale myślę, że wtedy jakbyś zobaczył, to nie był sen, to był sen proroczy, mój drogi. To był sen proroczy, Przemek. Dobrze, że jesteś taki pozytywny, bo moja Helga jest mniej. O kurwa, karcie i bije. A gotuje chociaż dobrze. Zerujesz DS-y dzisiaj? Co ty? Na SSJ4 Goku będę zerował. To nie ma chuja we wsi, żebym ja zerował DS-y na jakimś randomowym Brolim. Ale podoba mi się ten banner. Jest potencjał. Wiecie co? Wolałbym chyba ten Shinhana niż Broliego. Mówię wam poważnie, bo ten Shinhan jest kartą za złotego coina, a ja nie mam 500 nawet złotych coinów, żeby go kupić, jak on wróci. Natomiast coinów karnawałowych mam, to jest 3. Gotenks dzisiaj, coinów karnawałowych mam, to jest 4. Gotenks dzisiaj. To jest 4. Gotenks dzisiaj i mam go na 100% właśnie. Ten Shinhana nie wezmę za coiny, bo nie mam 500 złotych coinów, więc on by mi się przydał bardziej, tak samo jak na przykład Paikuhan. A Broly, jeśli będzie dalej potrzebny do misji, to ja go sobie po prostu wezmę za coiny.
Nie jestem zły, bo każda z tych kart to mógłby być nowy Broly, ale Gotenks jest zajebisty, więc ja się cieszę. 4 Gotenksy dzisiaj, okej. Czy widać, gdy piszę? Majin Goku widać, widać. Nie będzie... O kurwa. JWZ. Wiesz, ja to przypinam, to jest piękna wiadomość. Słuchajcie tego. Wiesz może, kiedy będzie Debek Hakumei? Gamma 1 czy Gamma 2? Gamma 3. Po co wybierać? Najlepiej zabrać obu. Gotenks Rainbow, a dzisiaj był jeden raz tylko trafiony. Znaczy do tej pory był tylko raz. Ja w ogóle Gotenksa, nie wiem czy wiecie, brałem za coiny. Nie za coiny, za tego kamyczka rocznicowego, sorry. Nie za coiny. Nie nazwałbym tego klątwą. Jeśli trafię go jeszcze raz, no to możliwe, że będę bardziej smutny, no bo już tamtej nowej kopii ewentualnie nie zużyję, prawda? Ale teraz ja się cieszę. Gotenks jest silna i śliczna karta, bardzo ją lubię. Marci nie ma w domu akurat. STR? Tak. STR ten Shinhana. Bym chciał. Chciała. Czy grywam jeszcze w Dragon Ball Lola? No teraz nie grałem, bo byłem na wyjeździe. Mamy Corrideo Warida i kombinację. Ale wiecie co, może dzisiaj... No mam dzisiaj sporo rzeczy do roboty. W ogóle po powrocie mam trochę do nadrobienia. Natomiast chciałbym też trochę czasu poświęcić na Gekishin Squadra. Bo jak przestanę grać, to mi się totalnie odechce. Okej, tego gościa na pewno nie sprzedam. Od razu po tym, chociaż to jest chyba już ta kombinacja, prawda? To było to. 3 SSR-ki i coś tam, 2 karty w zasadzie z baneru. Tego Kinga, proszę Państwa, tę Kingę już miałem, ale sprzedałem, także Kinga wróciła do mnie. Czy Cell ma duszę? Ja myślę, że nie. Chociaż w Dragon Ballu to średnio chyba, chociaż no nie no, w Dragon Ballu GT trafił do piekła, więc teoretycznie był sądzony przez Jemmę. Ale za mocny temat, żebym gadał teraz podczas samonowania o takich rzeczach. Trzeba byłoby usiąść, się zastanowić, pomyśleć. Ależ my tutaj dziś lecimy. No, muszę Ci opowiedzieć, co się ostatnio odwaliło na moim ganku. Nie uwierzysz. Słucham w takim razie z niecierpliwością, Kami Daimao. Pin of Shame. Trochę tak, no ale... Trudno. Zrobisz quizy skinówek, ale wszystkich? Antek Sigma, to co napisałeś to nie jest Sigma. Puściłem Samona równo z Twoim na live'ie, tylko że za tikety i poleciał Wiz z Birusem. Elegancko, Brola za tikety. Wybił korydę chyba. Jak coś, to ja nie mieszkam w Polsce, ja się wychowałem w Belgii, więc mój polski nie jest najlepszy, więc proszę się nie śmiać. No to w takim razie jest słownik albo czerwone podkreślenie w Google'ach. To nie jest tak, że to jest dyktando, więc ja jestem za tym, żeby sprawdzać w pisowni, a potem wysyłać. Okej, to się nie przyda na pewno. I prawdopodobnie... to też się nie przyda. Na pewno. Czekajcie, nie no, Broly'ego już sprawdzałem, że mam go na 100%. Browek. No dwa browki wleciały i 2 brokuły. Niby jest organizmem żywym, miał swoje ewolucje, miał też Zenkai. Tak, tylko ja bardziej patrzę, oczywiście miał... W 100% był biologicznie stworzony, tylko że nie był on narodzony, tylko był sztuczną formą życia. Biologiczną bronią, ale sztuczną formą życia, więc pytanie, czy coś, co jest stworzone przez komputer, może mieć duszę. Mimo tego, że miało DNA innych wojowników. O to mi się najbardziej rozchodzi. Broly rozsierdzon light. Trochę tak, to jeszcze taki Broly spokojny. Broly Dzięki za odbyt. Majin Goku, dziękuję bardzo. Cicho. Znaczy głośno, dawaj głośniej. Ktoś ostatnio mówił, żebym za każdym razem tańczył. Nie no, dzięki za odblokowanie. Majin Goku... Nie ma za co w takim razie. Nie kojarzę sytuacji, ale cieszę się Twoim szczęściem, albo przykro mi, że to się wydarzyło, jak to mówi klasyk.
Broly Kalma, o! Nie no, on... No okej, dobra, to był Broly Kalma, ale... Bardziej Kalma niż rozsierdzon, ale nie do końca. Nie do końca aż tak Kalma. On tam był trochę zdecydowany. Byłeś nad Jeziorem Czorszczyńskim? Tak. Samony? Dobrze, dobrze. Albo czy Buu ma duszę, niby został sztucznie stworzony, a jednak był w stanie zreinkarnować tak, jakby miał duszę. To jest dobry argument. Chociaż został inaczej stworzony, nie? Pytanie, w jaki sposób został stworzony. Został stworzony sztucznie, ale może... No nie wiadomo, co tam Marba wymyśliła. Nie wiem. Dobry temat mimo wszystko. Na dłuższą rozkminę. Może nawet na osobny film. Czy w Super Card Game gram? Tak, czy gram? Jeśli chodzi o rozgrywkę, to nie. Tylko samony, jak mam kody. Na przykład od Sebastiana. Korele! Brokułow Spokojnow. O jakim temacie rozmawialiście? A nie wiem, o co chodzi. Mam pytanie, jak zdobyć tikety do Broly. Misje dzisiaj wyszły, musisz je zrobić. Special day. O, elegancko. Nie miałem tego pana na 100%, a tutaj duplikat się przyda, bo redukcja damage'a, na której ten Frieza bazuje, jest tym silniejsza, im więcej ma się defensywy, więc duplikat do takiej karty jest bardzo cenny. Dwutypowy Paikon, tak. Widziałeś aktualizację na Japonii, która ma wejść na Globalo w środę? Widziałem. A ten Freezer, to ile mam go tutaj? O, też drugi będzie, zajebiście. I ci na 100%. Nie no, ale ten Gotenks to jest... to jest mocne. Czterech Gotenksów. Wiecie co? Ile mi samonów zostało? Chyba dokończyłem rotację. Nie, teraz dokończę rotację. To zrobimy tak. Zakarion, proszę nie trollować i nie pisać treści, wiadomości o treści cześć przystojniaku. O, widzę, że cieszynka Lewandowskiego wleciała. Ostatnią tutaj zrobię... O! Jest Kriller, chociaż to chyba może oznaczać też 3 SSR-ki. Może będzie double crack screen? Screen crack w zasadzie? Nie ma. Zrobimy tak, że ten samonik to będzie przerwa od samonowania. Pójdę sobie na eventy nowe. I może chyba będą 3 SSR-ki. No. I może pod koniec już jak zrobię te SBR-y, to zrobię jeszcze samona. Także też żeby... Ale ptaki, jakieś bociany kleczą. Co to są? Co to za sroki kruki? Słyszycie to czy nie? Nie słyszycie chyba. Cześć Adam P. No to wiecie co? Ja zaraz nadrobię czacik, w międzyczasie puścimy sobie delikatnego SBR-a na rozgrzewkę. Siup, 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 siup. Może będzie szybciej jak... Aż mała wstała. O co tu chodzi? Jaka tu jest kategoria? Mały Michał, dziękuję. Shikersi. Dragon Ball Shikersi. No dobrze, to... Skoczymy sobie tu. I tak, o co tu chodzi? Jaką drużynkę mógłbym wrzucić? A wiecie co? Ja nawet bym zrobił drużynkę... Extreme... Albo wiem co zrobię. Sprawdzę, kto bije na super ataku wszystkich. No bo to jest SBR, więc może będą jakieś karty. Ten Vegeta. Więc mógłbym pójść pod... On nie jest Transformation Boost. A szkoda, bo w sumie zamienia się w małpę, więc... Moim zdaniem powinien być też w Transformation Boost. Kto tu jest liderem w ogóle? Dragon Ball Seekers. O! Chwila. O, ma zajebistego lider skilla. Pure Science jeszcze dostają. To tak. Boom. Boom. Tego też wrzucę, bo dawno z niego nie korzystałem. Goku jest lepszy na długie eventy. To w Freeze może spróbuję.
Ten Vegeta, jak już jest, i może ktoś, żeby się z tym Vegetą linkował, albo może ten Vegeta? O nie, on tak średnio chyba będzie pasował do tej drużyny. Poza tym on też jest lepszy na dłuższe eventy. Może Bulmę bym wrzucił? Ona jest... Kurwa, ale zrobiłem drużynkę. Widzieliście kiedyś taką drużynkę? Dobra, i tutaj jeszcze wrzucę przedmioty, bo ja się przedmiotów nie wstydzę. Boom. A może nawet boom. Jest tutaj jakiś support memory dla mnie? Pyszne. Kto tutaj szuka smoczych kul? Kto z was szukał smoczych kul? Może Pure Science w zasadzie byłoby ok. Pure Science, Hybrid Science. A dobra, niech będzie. Kiedy przestałeś smolić? Nie mówimy o takich rzeczach. Ja nigdy tak naprawdę nie zacząłem. Czy farmer z shotgunem w niebie trenował? O, nie wiem, czy dostał ciało. Czy dostał przywilej zachowania ciała. Ale tutaj jazda. W Yamahę wlecimy. Wlecimy w Yamahę, tu wlecimy w Goka. Albo może... Dobra, w Goka. Nie jest za głośno? Gra? Zaraz zobaczę, czy jest za głośno. Bo jak mówię, to jest ok, ale... Może trochę ściszę na ten czas. A tutaj Vegecie ufam, bo on jest na pierwszym slocie, przynajmniej powinien być całkiem silny. A jak są 3 super ataki, to może nie wyrobić. Okej, dobra. Ufałem ci. To jest ten gracz. To jest właśnie on. To jest gracz Dokana. To jest Dokkan player. Adacho, błagam, prowadź mnie przez... Antek Sigma? Pomyliłeś adresy. Do której stream? 21:05. Osobiście wydałem 600 DS-ów, 4 razy Kalifel wycięła, 4 razy Golden Freeza, raz Bronester, jakieś tam dupy i na sam koniec miałem Zeny i po razu Black Rift. Ostatnie wydaje na bieżąco jest G. Jest G? No to dobre samony w takim razie. 2 Broly, 2 razy Broly, 200 DS-ów. Okej. Ja to, tak jak mówię, SSJ4 Goku to jest jedyna karta, która sprawi, że zapomniałem, co robi ten Freeza, więc... Chociaż tutaj lepsze linki... Chociaż nie będą lepsze linki. Ufam tutaj w Dodge'a. Ufam Dodge'owi, więc nic nie robię. Jeśli chodzi o przedmioty. Skąd masz kurtkę? Pasuje ci do włosów? Kurtkę? Aha, że nie ma kurtki. O, Goku nie uniknął. Jakbym użył Whisa, to i tak by nie uniknął. Tak się umówmy. Ale on przypadkiem nie miał 90% na unik? Wiesz, ten Goku w pierwszym slocie ma 90% na unik. Dobra, to teraz robimy tak. Robimy tak. Używam Whisa, bo Vegeta już pokazał przed chwilą, że nie można mu ufać. I lecę z tematem, proszę Państwa. Ale wlecimy tutaj w tę Bulmę. Chociaż nie. Nie będzie przewagi typu. Tym typkiem wlecimy w Bulmę. Kliknę Olonga, ok? Nieważne. Nieważne. Trafiłeś magiczne 10% nieuniku. No szkoda, że w samonach nie miałem takiego szczęścia. Oglądałeś kiedyś odcinek Smoczych Jaj? Nie pamiętam, która to seria, bo są 2 takie przeróbki, ale... Tak, na pewno tak. Tak, oglądałem. Bo druga to się chyba nazywa Dragon Ball Przerobiony. Okej, to już jest, już przypomniałem sobie, która się czym różni. Oglądałem kiedyś, tak, fragment, nawet na streamie. Jak oceniasz pasywkę do LR Seza, Ester Broly? Bardzo dobre, obie podobają mi się, dobrze chłopaki zrobili.
Ten Frieza Golden jest dobry w pierwszym slocie, ale ja chcę mieć tutaj inną kartę. Znaczy już teraz nie mam innej karty w pierwszym slocie. Chcę mieć Vegetę w pierwszym slocie, bo on ma obszarowe obrażenia, a tutaj na 4 przeciwników to też jest lepsze. Ufam Dodge. Cześć Ramkes. W 300 DS-ów wpadł nowy Broly z duplikatem. O kuźwa. To gratuluję. Piękne ma to Battle Motion ten Vegeta. Ostatnio się już tym jarałem. Glorio wyrzucę sobie tutaj na trzeciego slota. W 150 DS-ach trafiłem 2 razy rozsierdzonego, duplikat do Gotenksa, też do AGL Golden Freeze STL Ergonomii. Tak sobie teraz zerknę na ten banner. Bo w sumie to ja jakby nie miałem aż tak dobrego szczęścia, bo w sensie, okej, do ilości kart z banneru miałem, ale do tego, że nie trafiłem Broly'ego, to trochę słabo, bo trafiłem raz Kalifle, 4 razy Gotenksa, no to już jest 5 featured, Golden Freeze, Króla Vegetę, Golden Freeze, 3 razy Broly'ego, to jest 11 kart z banneru SSR, więc no, biorąc pod uwagę, że jest, wiecie, 10 kart na banerze, czyli statystycznie 10% szans na to, że 1 do 10 to, że będzie to nowy rozsierdzon, no to prawdopodobieństwo mnie trochę oszukało. Ale nie szkodzi. Kalifla i tak jest spoko, nie miałem jej, a tak jak mówię, tego festiwalu i tak czy siak bym nie robił. Jako dosyć świeży fan Dokana muszę przyznać, że już wiele razy mi się zdarzyło zaufać Unikowi i przewaliłem event. No, dlatego trzeba być ostrożnym. Ja bym nie zawsze ufał. Zwłaszcza jak to są długie eventy, bo potem dupka boli, że się spędza na przykład w festiwalu 2,5 godziny, a potem karta nie unika. Niech będzie, że zostawię tego Goku w pierwszym slocie. Teraz też zaufam Unikowi. Zaufam Unikowi. O, nie uniknął, ale przeżył. Świetnie. Mam pytanie. Jestem nowy w Dokanie. Mam 90 poziom i jak mam odblokować... jak mam ublokować, jak jest event to Store Awakening Challenge. Jeszcze raz to napisz, Xadix. Jeśli chcesz, żebym Ci odpowiedział na pytanie, to najpierw skonstruuj je tak, żebym je zrozumiał. Dopiero przeszedłem, co mi ominęło? Samony. Ale myślę, że jeszcze zrobię. Rotację może 2. Jak widzicie, ja mam kurwa pomarańczowo na kamerze, to przede wszystkim. To mam. Może bym odpalił lampkę atomową, chociaż trochę... Nie będzie, że odpalę lampkę atomową. Przestraszyłem przez chwilę, że umarłem. A to KO. Mam ustawiony dzwoneczek na Twoim kanale na wszystko i nie dostałem powiadomienia o live. YouTube robi takie psikusy już od dłuższego czasu, że wysyła powiadomienia o live'ach falami. Dlaczego ja mogę zobaczyć super atak? Kto tak potrafi? On nie ma skautera. Dlaczego ja widzę super atak? Ha? Ramkes, dzięki za 15 miesięcy. Dobry wieczór. Cześć Kacper. Cześć Julek Kukul, widzicie? Kilka osób nowych przychodzi. T-Red Moon. Nie narzekaj, tylko nie narzekam, tylko nie rozumiem. A, dobra, jest. Tutaj animacja wejścia Vegety. Chance of... Okej. To jest Vegeta. A jeśli ja zrobię tak, to Vegeta będzie silniejszy. Użyję tutaj taktycznego Ikarusa.
bo ten Vegeta ma trochę redukcji damage'a, 20, 50, 20, znaczy czyli w sumie miała 90, to teraz już ma ponad 100, ale dla reszty rotacji wolę też dać troszkę. Nawet bym poszedł w ten sposób, żeby Zarbona zniszczyć, póki on zaatakuje mi tutaj super atakiem Freezę. Dobra, zrobimy może tak. Nadal grasz w Goki i Shin. Mówiłem już przed chwilą ramkę, wiem, że cię nie było. I nie było mnie teraz na weekend w domu, więc nie miałem czasu, ochoty, okazji. To nie był czas na granie w gry, więc... Po tym jak wrzuciłem film i zrobiłem live'a, to nie grałem chyba ani razu. Może wieczorem tam sobie pograłem, już nie pamiętam. Tak czy inaczej nie gram od kilku dni. Jak oceniam nowego Broly'ego? Podoba mi się ta karta. Podoba mi się to, że on nie jest w topce, że wypuścili kartę nową, która nie jest od razu najlepszą kartą w grze. Zresztą nagrywałem o nim osobny film, tam się wypowiadałem obszernie na ten temat. Co to jest za drużynka? Poszukiwacze smoczych kul. Robię Extreme Super Battle Road. Kiedy Dragon Ball Legends było na początku streama, były samony z Dragon Ball Legends. Sonic Vegeta atakuje zamrażarkę w pierwszej formie. To jest Ultra Vegeta 1. Jak sobie chwalisz nową grę DB? Będziesz robił z niej odcinki, czy bardziej live? Gaspar jest na moim kanale już i live, i odcinek. I tam też głębiej się wypowiadałem na jej temat. W skrócie powiem, że tak, planuję. Jeśli będziecie chcieli, to będę też nagrywał częściej z tego. Gok nie musi być koniecznie pierwszy, a jako drugi atakujący też ma buffy do ataku, więc myślę, że zrobię tak, bo Vegeta na pierwszym slocie ma najwięcej tutaj do powiedzenia. Ikarus jest aktywny, niczego się nie boję. Najbardziej to chyba Freezy się boję i tego Glorio na ostatnim slocie, ale będzie dobrze. Ultra Vegeta 1, Daima Mini. Wiecie co, jak sobie teraz myślę, to nie ma już chyba dużej celebracji w Dokanie przed 11. rocznicą, bo o jakimś tam nowym roku raczej nie myślę. Wątpię, żeby wypuścili SSJ4 Goku, nie wiem, tak naprawdę miesiąc przed rocznicą, więc raczej trzymają to na rocznicę, chyba że będzie tak, że nie wiem, mały Goku się pojawi SSJ4 niedługo, a na rocznicę zostawią dużego. Ale raczej ja, jeśli miałbym się zerować, to na dużym Goku, na małym nie wiem. Jeśli to będzie animacja wejścia z 19 odcinka, wchodzę w to. Wchodzę w to. No tak, ten Goku też jest bardzo ładny, z 8 odcinka Dragon Ball Daima. Świetna walka pod kątem choreografii i animacji. Golden Week jest dopiero w przyszłym roku w maju, także jeszcze parę miesięcy po rocznicy. W skrócie, jak mam odblokować Story Awakening Challenge Z Battle? Grać, to się samo zrobi, nie wiem, musisz tam któryś level wbić chyba, nie wiem, nie pamiętam. Jak łatwo zdobywać kronokrystale? Kupić w sklepie, to jest najłatwiejsze. Jak poszły samony z Legends? Chyba dobrze. Średnio, nie trafiłem nowej karty, ale nawet nie po to samonowałem. Samonowałem po to, żeby Omatsu zobaczył, że jestem w innej grze. O to mi chodziło. O, Gogeta. To nawet sobie chyba dżebnę tutaj nim. Co robi ten Active Skill, bo już nie pamiętam. Aha, zmienia kulki. Uuu! Ale on jest, kurde, silny ten Gogeta. A może nie będę uderzał? A może uderzę, zrobię tak, uderzę w Zarbona, wezmę kulki i pójdę w Dodorię. Co to za gra? Minecraft. Udało Ci się zrobić Red Zone? Nie, jeszcze nie robiłem, dzisiaj będę robił.
Jeszcze LR, Bardock, SSJ4, Future Gohan i UI Goku zostali. Ale o czym mowa? O Heroes, tak? No nie wiem. Heroes się skończyło, nie wiem jak to będzie teraz wyglądać z tą celebracją. Mógłby Ikaros być mangowo-kanoniczny. To się zgadza. Sprawiedliwość dla Ikarusa. Żona z mężem żadnych linków nie mają? Oprócz Legendary Pała. Tak zrobimy. Będzie chociaż 5 kulek? O kurde, dobra. A teraz jak widzę tę animację Glorio, to czuję, że oni naprawdę poszli na łatwiznę. Nie no, ona jest krótka, ale to też jest specyfika karty. Ona ma bardzo dużo dodatkowych ataków, więc gdyby animacja ataku Glorio była długa, to byśmy 3 lata siedzieli w jednej rotacji. Więc jest ona zrobiona w taki sposób, żeby była ładna, ale krótka. Po tym można poznać, jak się ogląda pierwszy raz animacje kart, często właśnie krótkie animacje są przy kartach, które mają dużo dodatkowych ataków. Zresztą chociażby w przypadku karty z 10. rocznicy, mówię chociażby o zielonym Goku, czyli Vegito później, ten super atak Goku, czyli to Kamehameha też jest dość krótkie, no bo po prostu gość stoi, uśmiecha się i robi Kamehameha. Tylko że tutaj z jednej strony mogło to wynikać z tego, że ta karta potrafi zrobić kilka dodatkowych ataków i chcieli po prostu zrobić tak, żeby to nie było za długie. No ale tutaj raczej chodziło o to, że ten Vegito i Gogeta też z 10. rocznicy oni mieli bardzo dużo różnych animacji. Wejście, czy mieli wejście nie pamiętam, ale super ataki jednej postaci, drugiej ataki, ultra super ataki, animacja spotkania, fuzji, active skille. Także tutaj raczej nie zrobili tego ze względu na to, że było dużo additionali, tylko ze względu na to, że tych animacji w jednej karcie było kurwa z 10. Dobra, trzeci slot. Dobra, tak zrobimy. Nie pamiętam, czy ja muszę zbierać jakieś określone orby nim? Nie, tylko po prostu ma być trzeci i to tyle. Czy lubisz Super Dragon Ball Hero? Ani mnie nie ziębi, ani mnie nie grzeje. Aha, chodzi o serię Super Dragon Ball Heroes, a nie o Super Hero. Cześć Happy! Tak, lubię. Lubię. Jest urocze. Siema, jakie plany na kolejne materiały? Masz pomysły na jeszcze jakieś rankingi? Ojeju, mój drogi. Co dzisiaj wrzuciłem za ranking? To będzie ranking dla koneserów mangi. Tylko że jeszcze jest nie opublikowane dla nikogo, bo zrobiłem to tuż przed streamem. Także będzie bardzo ciekawe, myślę, top 30. Bardzo inne. Wciąż czekam na ranking openingów z One Piece. Ranking openingów One Piece będzie, jak wróci mi Vena do One Piece. Póki co musiałbym chyba... Inaczej, ja ten ranking mam już ułożony. Tylko że ja nie pamiętam, jak te openingi wyglądały, więc musiałbym przypomnieć sobie to, żeby w ogóle móc coś sensownego na ten temat powiedzieć. Kiedyś miałeś taki hype po Super Hero, a teraz nicość. Jakby najbardziej się cieszę mimo wszystko z nowej formy dla Piccolo i z tego, w zasadzie nawet z dwóch nowych form, chociaż no Orange Piccolo nadal jest niewyjaśnione. Bardzo się cieszę z tego, że Orange Piccolo tam się pojawił. Bardzo się cieszę z tego, że Goten i Trunks byli, 18 byli, Krillin był. I ten film jest, nadal ma plusy tam, gdzie wymieniałem jego plusy, chociaż no z perspektywy czasu po prostu widzę, że to jest fabularnie średniak i to tyle. Jakby nie uważam tego filmu za jakiś szczególnie zły film. Ale się już minęło trochę czasu, więc można chłodniej na to spojrzeć i to tyle. Trochę się boję, używam Karusa. Jesteś dzisiaj Jacka czy Jan? Oj. Jestem dzisiaj Jan Jacka Jan Saayuki Fanfare. Tyle ci powiem. Perła Gazeliusz, siemanko. Jak tam nowy sezon? W Olimpikowary. Ranking Mank? Nie.
Dlaczego pytasz mnie, czy będzie jeszcze kiedyś Adacho Balls? Przecież to nie ode mnie zależy. No tak, ale mangowa saga Super Hero soczysta. Zdecydowanie lepsza niż film. No to jestem w stanie przyznać. Zwłaszcza końcówka, kiedy ten ostateczny atak Gohana to nie było tylko przytrzymanie Piccolo, który się obudził, tylko współpraca wszystkich osób na polu bitwy. To było świetne. No i ogólnie też fakt, że Piccolo został pobity przez to, że gammy się na nim zgangbangowały, a nie dlatego, że nagle Gamma stwierdził, że wygra walkę i tyle. Tak to w filmie wyglądało trochę, nie? Piccolo walczył z nim na równi, a potem powiedział mu: ty, ale nie bądź zły, a Gamma mówi: o ty kurwa, nie możesz mi tak mówić, pokonuję cię. Okej. Czy jestem dziś boom? Jestem, ja jestem bardzo często boom. I am boom. I am boom, I am Jacka Jan. I am Shala Het Shala. Chłopaku. Ranking postaci z Naruto, ale nie oglądałem Naruto. Jak będzie Vena. Ja pod tym względem mam się za artystę. Jak będzie Vena, to coś nagram. Vena musi spłynąć. Haha, wpadam po paru miesiącach na streama i wciąż pytają Adacha o kolejny Adacho Balls. Adacho Balls to wczoraj widział właściciel tego, mógłby widzieć, właściciel tej budowy, na którą się wbiliśmy, jak się przebieraliśmy. Tam też gacie ściągnąłem. Także tam było Adacho Balls. OG Adacho Balls. Czy czuje się dziś pan Genki Toppo? Tak, bardziej Toppo niż Genki, bo swędzi mnie wąs. Ile tych brolasów wypadło na podwójnym rejcie? O chłopie. Patrz to. A 3. Aż 3. Także nie bój nic. Wszystko jest na swoim miejscu. Panie Bombolada. O co tu chodzi teraz? To zrobimy. O co tu chodzi? 9. stage muszę zrobić. Muszę pokonać Gogetę i muszę to zrobić z 9 przeciwnikami z filmów. Z 9 powiedziałem? O, to może być problem. Z 6. A od czego zależy to, czy będę walczył z Gogerotem, czy nie? Whether you have defeated the enemy by dealing damage that exceeds a certain value within 6 charges in phase 1. Czyli muszę nakurwiać go mocno. Rozumiem. Vegas SSJ41, dzień dobry, dziękuję za 31 miesięcy wspieranka! Siema ja na chwilę i powiem, że masz 1000 DS-ów bez Brolasa. Tak, mam 1000 DS-ów, a wydałem już trochę dzisiaj, więc Brolasa nie ma, ale nie szkodzi. Gdzie dobrze zjeść w Sandomierzu? To tam, gdzie ojciec Mateusz był nagrywany? Nie wiem, nie byłem tam nigdy. Intensywne walki? Okej, robimy to. Movie Bosses! A jakbym zrobił na przykład drużynkę z... mam pomysł. Ale to wiecie, co będę musiał zrobić? Drobną rekompozycję tłuszczową. Tutaj muszę dodać duplikat, bo mam zamiar korzystać z tej karty. Temu Golden Freezie to ja widzę, że poszedłem w unik i w additionala. No w kryta na pewno mu nie będę szedł, bo z tego co pamiętam to on dostał trochę kryt. No to nie jest ten Freeza. A! Co tam się dzieje? Majcioszek! Dziękuję za 17 miesięcy. 150 DS-ów i 2 razy Kalifla. Pozdrawiam Adacho i czat. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Mi chodziło, że ja wydam 1000 DS-ów. A! Okej, to niedobrze. To jest... Przykra informacja. Sugepała? Goku mówi, że tutaj jest Sugepała jakaś. Atak na jedną, atak def. Garda, kryciol. Kryciol. Ja pójdę mu... Pójdę mu... Wiecie co? Najpierw wrzucę mu orba. I potem w zależności od tego, jakiego będę miał dobrego orba, bo jeśli mam dobrego orba na przykład na... Na przykład, nie wiem, na 6. poziom mam coś? Mam, ale wolałbym na przykład wymieszać tutaj.
5 i 4, ale to by siadło. Fajnie byłoby skorzystać z jakiegoś orba dla kategorii, żeby tutaj najpierw te używać w pierwszej kolejności. Power of Wishes. Jakbym zrobił na przykład tak. Czy będzie jakieś tutaj eleganckie? No mam trochę tutaj takich z HP. Chociaż może dałbym mu na przykład z defem. Jest coś z defem? Dodżyk i def. Kuszące. Dodżyk i def jest kuszący. Bo def mu się przyda do tego tamtego, no nie? Redukcji damage'a. I wtedy bym poszedł tak. I tak zrobię. Czyli rocznica Daima? No ja myślę, że to jest prawie że pewne. Nikt nic jakby nie mówił na ten temat, ale no chłopie, no ile można? Oni to muszą trzymać na rocznicę. Bo fakt, że wszystkie gry mają już SSJ4 Goku Amenie, to jest jasna sugestia. Uwaga, uwaga! Szalony Samon! Wiwo, 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 wiwo! Nikt się tego nie spodziewał. Kiedy Turles napisał Turles. Dziękuję. Chi-Chi, Piccolo, Tora, 17, 16, Dur i Pan. To jeszcze jednego zrobię. Ostatnio tu miałem tak duże szczęście. O! Kombinacją! Kombinacją jakieś dziwne. Piccolo, Gohan i Pan. Superhero. Wspomniane wcześniej. Ten banerowy SSJ3 Goku jest dobry? A o kim mowa? O Dragon Ball Legends chyba. Pamiętacie? Ostatnio wam mówiłem. To jest jedyna karta z tych starych kart, której nie mam. Kto ostatnio oglądał Samony, ten pamięta raczej, co? To jest... Patrzcie to! Teraz wam tego nie pokażę, bo go trafiłem, ale... Z tych wszystkich starych kart to była jedyna, której nie miałem, nie patrząc oczywiście na jakieś tutaj supporty Monotype i Heroes. No wiadomo, no to on jest jeszcze stary, ale to jest... Tamta karta jest jeszcze starsza. Ja pierdolę, jak siadło. Czekajcie, ja tutaj muszę go zakluczykować, bo ja zapomnę. Już jednego Trunksa sprzedałem ostatnio do baby, którego nie miałem. No dobra. Tikecika jeszcze sobie zostawię, więc będzie jeszcze samonik dzisiaj na pewno jakiś. Ale jazda! Na tyle kart trafiłem akurat tę, którą chciałem. Wow! Wow, wow, wow! Bardzo dobrze. Antrox, ale dzisiaj samoniki w takim razie. Dziękuję Antrox za 5 miesięcy. Cześć Adacho. 100 DS-ów i siad Broku rozsierdzon. Widzę, że macie... Wiecie co? To jest dobry moment na ankietę. Ankietę. Nawiązuj kontakt z widzami. Dziękuję panie YouTube. Czy wpadł u was Broly rozsierdzon? Tak? Nie. Proste pytanie. Chodzi oczywiście o tego nowego. Aha, no tak, ja miałem drużynkę złożyć, ok. Movie Bosses. Movie Bosses. Movie Bosses raz. Movie Bosses 2. I teraz może resztę wypełnię... A wiecie co? Nie. Nie będę wypełniał reszty Brolimi. Janembę wrzucę. Zrobimy tak. Janemba i Broly raz, Broly 2. Ja pierniczę, jaka drużyna. Czekajcie, czy ten Broly... A nie mogę zobaczyć teraz jego pasywki. Czy warto byłoby się zranić i wtedy mógłbym odpalić domenę? Jaki jest warunek odpalenia domain? Aha, nie, on może domain odpalić od samego początku. To nie jest aż tak istotne.
Czyli nie muszę się ranić, okej. 150 idę i rozsierdzon na 79. Bombolada, tutaj jakiś bomboklat! Bardzo mocny. Gracz się trafił. O kurde, jeszcze jakiś active skill tutaj. No to co? Tutaj bez sensu rzucać ten active, no bo to jest active defensywny. A więc... nie rzucam go. Szkoda, że tutaj domena Broliego nie może wlecieć. On też byłby silniejszy troszkę z tym. Klasika Dacho. Pyta, a potem nie przeczyta odpowiedzi. Dziękuję, Perła. Przegraliśmy 6-1, ale nagrywali mecz i grałem pół meczu debiut. Mogę wrzucić linka, nagranie połowy albo po prostu moje akcje. Możesz wrzucić jedno albo drugie. W sensie nie na live, bo ci nie przejdzie link, ale... O! Już Gogeta? Okej. Ale na grupę na przykład, chętnie obejrzę. Ten typek musi być pierwszy albo trzeci, więc zrobimy tak, że Broly tutaj tank idzie na pierwszego slota. Chociaż... Forever attack received. No tutaj byłoby fajnie tego też, że gościa wrzucić, bo on... Tak zrobimy. Extreme Class Allies. Wrzucę go na drugiego slota w takim razie. Chcę Freezę tutaj. Chcecie Freeza. Chcecie w moim składzie, w Frezerze. Na Zakola. Dobrze, Perła. Cześć, kula, Freeza z Brada. Chili, cześć. Hola, seniora Dacho, hola. Albo się to ma, albo się tego nie ma. No Bombolada to ma. Wpadł w pierwszej rotacji raz i za tikety też jedna sztuka. Wy jesteście dobrymi graczami. 61% ma Brola rozsierdzona? No to kurwa, jestem najsłabszy w takim razie. Od razu marknę, kiedy zaczyna się druga połowa. Marknę, nowe słowo. Bo wcześniej nie, a to nie ma co oglądać. Podobały Ci się gole Robercika wczoraj? O chłopaku, ja... Pierwszy mecz od dawna Barcelony, którego nie oglądałem i 6-0 nagle wyskoczyło. W tym Robertinho, co tam zasadził pierwszą bramkę pod poprzeczkę. No tam dobre też podanko dostał, ale jakiego tam właśnie bomboklata zasadził. Chociaż widziałem też poprzeczkę Nikoli Zalewskiego. Też tam walnął wariacik. Dobra, tak się składa, że tutaj wszyscy z innej parafii są, ale to nie szkodzi. Zrobimy tak, że ja na przykład... O, tak to rozegram. Ten event chyba nie jest trudny, nie? Nie sądzę, żeby tutaj się wydarzyły jakieś przykre rzeczy. A jak się wydarzą, no to trudno. Co masz teraz w planach obejrzeć pod DBGT, o ile w ogóle masz coś w planach obejrzeć? Nie mam. Ciekawa liczba. 4 cyfry oznaczają, że liczba ataku Gogety była praktycznie taka sama jak defensywa Freezy, biorąc też pod uwagę redukcję damage'a. To się rzadko zdarza, że dostaje się 4 cyfry damage'a. Niskie 3 cyfry, tam do 120 paru, to by oznaczało, że jest to tak zwany double digits, no nie? Czyli praktycznie damage zniwelowany, a trochę więcej już oznacza, że to nie było double digits. Ciekawe. Myślisz, że Maksymilian Komorkowski miałby potencjał na bycie piłkarzem? No zdecydowanie, jako obrońca. Przecież tyle defensywy dostaje na active skillu, że byłby podstawą, byłby filarem każdej defensywy. Tym czerwoje dla Erika, ale to typo... Eryk dostał czerwoną? Ja nie, aż tak nie śledziłem. Erik Garcia to jest mój ulubiony piłkarz Barcelony. Mówię wam to szczerze, to nie jest żaden... Od zeszłego sezonu. Wiadomo, nie licząc Polaków, no bo Polakom najbardziej kibicuję. Ale Erik Garcia, ja go kurwa kocham. On jest po prostu taki dobry chłopak. Ja go tak lubię. Naprawdę dostał czerwoną? Nie dostał. Nie dostał, o co chodzi? No to co to za troll na mikrofonie tutaj?
No dobra, nie, zrobimy tak. Niech się chłopaki tutaj ładnie połączą. Lepiej tak będzie. Taka rotacja ze względu na linki i nie patrząc w ogóle na inne rzeczy. Nie musi mieć pełnego paska. A więc zrobimy tak. Nanda to Damian Gruszczyński. Dziękuję za suba. 30 milionów wykręca ten Fres. No to nieźle. Jak na kartę defensywną jestem zadowolony, a on się jeszcze rozkręca. Nie wiedziałem, że jak użyję Active Skilla u Freezy i wezmę na Gogety, to efekt z Freezy zostaje. Tak to działa. To są te triki z Ameryki, mój drogi. Widziałem na IG staty nowego Broliego i ma prawie 28 milionów defa i prawie 102 miliony ataku, tylko nie pamiętam w jakim evencie to było. Prawdopodobnie albo Festival of Battles, albo jakiś event, gdzie nie można pokonać przeciwnika, więc się jest w 50 turze i można stakować. No ale to nie jest wymierne, to nie zawsze tak będzie, więc wiadomo, duże liczby fajne, ale to nie zawsze. Ale festiwal jest akurat ważnym eventem, tylko że to jest taki trochę wyjątek. Nie? Samony, bo czuć dobrze, będą jeszcze. Czy teraz wlatuje Gogerot? Proszę powiedzcie mi, że mogę Gogerota użyć, dziękuję. Aha, nie mogę użyć Active Skilla, a to dlaczego? A. Rozumiem, szanuję. Ale to nie szkodzi. Bo i tak mam dużo kulek. Huijsen z... A on się tak nazywa? Nie, tam się inaczej, już tak ten... No, jak on się nazywa? Inaczej. Ten obrońca Realu Madryt, inaczej się nazywa, nie Huijsen. Znaczy, wiem, że... Tu miał być unik. Ja coś muszę zobaczyć. Ja wziąłem 7 kulek tym Gogetą. 7 kulek. 7 kulek. Gogeta ma wysoką szansę na dodge'a, to jest 50%. Tak? Za każdą kulkę zebraną ma 5% więcej szansy na unik. To oznacza, że po 7 kulkach dostał 35%, a to oznacza, że miał 85% szans na unik, ale nie uniknął. Okay. Całe życie na swojej drodze spotykam samych kibiców Barcy. Amen. Czy to szkoła, studia, czy praca i teraz jeszcze ty. Ciężkie życie kibica Realu. Słyszeliście? Całe życie na swojej drodze spotykam samych kibiców Barsy. Czy to szkoła, studia, czy praca i teraz jeszcze ty. Ciężkie życie kibica Realu. Myślę, że jeśli będziesz na początku patrzył na ludzi przez pryzmat tego, jaki klub lubią, albo komu kibicują, albo jaki klub wolą, to jesteś skazany na porażkę albo na nieszczęśliwe życie. Ja jestem w stanie dogadać się z każdym. Nawet jeśli jako kibic do Zametu Nowa Sól miałbym się zadawać z kibicem Chrobrego Głogów. Bo to, komu się kibicuje, nie definiuje człowieka. Ale rozumiem, że może to był żartobliwy post. Tak czy siak dziękuję za donajcika. Nie oceniaj mnie. Jako dziecko lubiłem patrzeć na grę Ronaldinho, potem lubiłem patrzeć na grę Messiego, teraz lubię patrzeć na grę na przykład Pedriego i to nie oznacza, że nie lubię kogoś, kto nie wiem, kibicuje innemu klubowi. Jestem też w stanie docenić to, co Happy napisał. Galaktycznych, prawda? Co tam się działo w ogóle w tamtych czasach. Samonik? Ha. Jeszcze nie. No dobrze, w takim razie muszę tutaj znowu uderzyć. Ale to chyba Freezą uderzę. A może nie uderzę, bo nie mam aż tak wielu orbów? Reset. Nie wiem tutaj o co tu chodzi, ale chcę lepszą rotację.
Samonik za skillisiu? Ty, no sorry, że nie uniknąłem. Byłem za wolny. A tutaj w ogóle są przedmioty? Nie ma, no to... Tak to się żyje na tej wsi powolutku. Wiecie co zrobię? Przetransformuję Broliego ze względu na to, że ten support raczej mi nie jest teraz potrzebny. A jak on wróci w następnej turze, to będzie mógł użyć już Active Skilla. I to będzie lepsze rozwiązanie. FC komórki. Nice. O! Tak to działa, tak? W sumie ten Freeza bardzo słaby. Jest 4 miliony ma tylko. Ja tam za Chelsea od 2006 roku. Pamiętam jak Torres przeszedł z Liverpoolu do Chelsea. Totalnie mi to nie pasowało. O, udało się. O, i jest Gogeta, okej. Ej, chyba będzie domain, okej. Bardzo się cieszę. Pomocne to będzie. Zagrasz w Sparking Zero? Nie. Online? Znaczy Sparking Online? Nie mam zamiaru. Spróbowałbym się z tobą, gram jedną ręką, pozdrawiam. Popław, ja nie gram w Sparking Zero, nie mam tej gry zainstalowanej, także nie planuję, ale możemy zagrać w coś innego kiedyś. W Gekishin Squadra na przykład. No dobra, niech będzie, że tak. Ładnie się orby ułożyły. Dziękuję. Ten Freeza im więcej oberwie, tym wyższy ma atak. Ale już z nim nie walczę, więc to nie ma znaczenia. O! Przetankował to Janemba. Który klub jest według Ciebie lepszy? Manchester City czy Liverpool? Pytasz o poziom czysto sportowy? No to ja nie jestem ekspertem od Premier League, żeby się wypowiadać. Ja, tak jak mówiłem, w dzieciństwie, ale takim wczesnym dzieciństwie, w przedszkolu, w podstawówce lubiłem Liverpool. Rysowałem na kartce ich logo. Mój kolega najlepszy z przedszkola też był fanem Liverpoolu i miał koszulkę, miał piłkę, w ogóle to było dla mnie niepojęte, że ktoś może mieć takie gadżety oryginalne. Tam nawet kiedyś był na stadionie Liverpoolu. Więc też ze względu na to wolałem Liverpool, ale... Powiedziałbym, że Liverpool. Nie wygrali za Galaktycznych, bo wywalili kluczowego obrońcę, pomocnika, co robił mrówczą robotę. No, ja tak nie śledziłem pieczołowicie, zresztą byłem wtedy za młody, żeby niuanse aż takie śledzić z tamtych czasów. Chyba zostawię chłopaków tutaj w rotacji znowu. Tylko czy Broly da radę na ostatnim slocie? No teraz już niby... Tylko wiecie co? On na pierwszym slocie ma gardę. 3 tury ma. Więc on ma jeszcze dużo redukcji damage'a. Okej, dobra, to może jeszcze jakoś się tutaj uda to ogarnąć. W następnej turze ewentualnie jak tego Broly'ego już będę miał bardziej podatnego na obrażenia, to użyję Active Skilla Freezy. I przekieruję wszystkie ataki na niego. Czy Gogeta coś tu ma specjalnego w ogóle w umiejętnościach? No nie za bardzo. Czy Broly musi zrobić... O, widzicie, on na ultra super ataku stakuje, także byłoby dobrze Broly mu dać ultra, ale to będzie miał, ok. Nawet jeszcze troszkę podleczę. Post już wrzucony z linkiem. Dawaj pod koniec streama reakcję. Jak nie zapomnę. O kurde, 57% zagłosowało na Broly'ego. To jest dobry moment, żeby zakończyć tę ankietę tym legendarnym wynikiem. Jaki jest pierwszy turniej piłki, Euro lub Mundial, który pamiętasz, że oglądałeś? Mundial w 2006 roku. Miałem wtedy 9 lat. Dobrze mówię? Dobrze. Miałem wtedy 9 lat i to był pierwszy turniej, który bardzo, bardzo śledziłem. No wiadomo, żyłem już wcześniej, tylko że tak no chyba nie interesowałem się wtedy aż tak bardzo, bo mam wspomnienia
Znowu 4-cyfrowy wynik. Mam wspomnienia z wcześniejszych lat, nie wiem, na przykład z 2005, 2004 roku, trzeciego, ale żeby tak śledzić turniej, no to 2006. To jest mundial w Niemczech. Tam pamiętam Francja, Zidane z głową w Materassim, prawda? Niemcy, Portugalia bodajże 3-1 w meczu o trzecie miejsce. No i Polska, Ekwador, Kostaryka i Niemcy w grupie. 2 gole Bartosza Bosackiego. 2 z rzutów rożnych i 2 z różnych narożników. A Bartosz Bosacki był obrońcą. Wiecie co? Troszkę się boję. Czy Gogeta się transformuje? Chyba nie. Nie sądzę, żeby Gogeta się transformował. Dobra, gość chyba to przeżyje. Czy Janemba musi mieć cały pasek? Chyba nie. Okej, Mikołaj, jak to koniec, to dobrze. Chociaż to w takim razie mógłbym dla pewności użyć tego Active Skilla. Jeśli, mam nadzieję, że Frida się nie przewróci, bo miałem tego Active... Okej, dobra, całkiem sporo obrażeń przyjął, ale raczej to koniec. Ja się mało znam, ale powiem tak. Polska repka górą, kocham każdy klub, w którym gra jakiś Polak. PRY, to mi się podoba. To mi się podoba. Mogę wstawić to pytanie do Ciebie na grupę, może ktoś ze mną zagra. Oczywiście, Popław, nie ma problemu. Śmiało. Czy Gogeta ma 1 HP? Właśnie prasuje ciuchy, a tu 5-7. Jak tam... czy ludzie w klubie pytali się, dlaczego masz taki numer na koszulce? I jeśli tak, to co tłumaczyłeś? Dobra, Hubert. Hubert, nie ma problemu. Jak lecisz do pracy, no to jest znacznie ważniejszy niż stream. Wiedziałeś, że Real rozważał mało wtedy jeszcze znanego Ronaldinho, ale nie wzięli go do galaktycznych przez jego wystające zęby? Trudno uwierzyć w coś takiego. A jeśli to prawda, to nieźle. Red Zone. Spróbujmy tego Red Zone'a. Widzę, że tutaj nie ma żadnej misji, także... Majin Vegeta, ok. Po prostu Majin Vegeta, czerwony. Co ja tutaj mógłbym zagrać na tego Majin Vegetę? A może po prostu zrobię taką drużynę? Bez zbytniego wchodzenia w szczegóły. Gdzie jest GT? Tutaj. Kiedy jakiś live z Minecrafta lub Age of Empires? Dobre pytanie. Ale Jakub, kropla drąży skałę, tyle Ci powiem. Jak będę dostawał cały czas takie pytania, to może kiedyś zrobię. Nie podoba mi się to, że tutaj Gogeta SSJ4 na trzecim slocie został zablokowany, ale trudno. Powinny spaść tutaj ładnie czerwone orby. Średnio mi się to podoba, już wolę chyba zrobić tak. Masz jakąś fajną grę na PlayStation z Dragon Balla? Dragon Balla? Bo nie znam się na tym. Nie, ja... nie jestem konsolowcem. Ten Vegeta chyba ma dużo zdrowia, co? Chociaż to bije tym Goku, który nie ma jeszcze linków. Tutaj zobaczymy, ile ten Vegeta ma zdrowia tak naprawdę. No, całkiem jest mocny. Co, ile masz zamiar robić odcinki z testowania jedzenia? Z testowania jedzenia? Jakiego jedzenia? Chodzi Ci o owocowe openingi? Dziwne pytanie w takim razie, tym bardziej. Jak już mowa o Minecrafcie, to może zrobisz serwer z modem Dragon Ballowym? Nie, nie robię serwerów. Kiedyś były, jak jeszcze był Discord i nie będę robił, nie będę się bawił w takie rzeczy. No to w takim razie, jeśli chodzi o owocowe openingi, no to one wychodzą bardzo nieregularnie. Jak mam owoc, to nagrywam.
Opowiadanie dla wspierających. Też macie problemy z pobieraniem płatności z konta, bo ja praktycznie co miesiąc muszę zmieniać formę płatności. No tutaj ja akurat niestety nie pomogę, bo to bardzo mało ode mnie zależy. W zasadzie to nic ode mnie nie zależy, bo ja nie przetwarzam tych płatności, ani nie jestem za to odpowiedzialny. Przykra sprawa, ale tak jest. Drugi albo trzeci. Okej. Tylko, że nie chcę wrzucać tutaj... Aha, muszę zrobić tutaj tak, że ktoś jest na pierwszym slocie. No to ten gość ma gardę, a ten gość ma redukcję damage'a. Chociaż... 50... Sama garda. Wolę chyba tak zrobić. Też odblokuję trochę tęczowe kule, dlatego Vegety, więc pod kątem orbów będzie to lepsze zagranie. Ale czy... Jeśli na pierwszym slocie będzie... Aż screen wleciał. Okej, dobra, przeżył. Super ataku by nie przeżył. Dobry wieczór dla glu, 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 glu. Ja mam ustawione z konta Google jako pierwsza opcja, ale kartę... Wyrobię problemu. No to nie wiem, ja w zasadzie to na Marci kanale miałem wspieranie, ale to raz włączyłem i tyle. I to się samo robiło, więc szczegółów nie znam. Go, go, go! Teraz, 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 teraz! Wszyscy, 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 wszyscy! Razem, razem, razem! Łębie, łębie, łębie! Jak już mowa o Minecraft... Aha, to już czytałem. Cześć Marcin! Cześć Mekambe. Mambe. Okej. Ja się tutaj zastanawiam, czy gość przeżyje na pierwszym slocie, a on na drugim nie przeżył. No to... proszę, ja chyba zrobię tutaj tak. Bum. Inną drużynkę. Bum, bum, bum. Taką lepszą. Bohaterowie z Gietem. Tak zwanym. Giete bohaterowie. A zerknę tutaj na grupę facebookową i zaakceptuję tego posta już, żeby on nie wisiał. Dobra, tutaj o tym. Olimpia Kowary. Olimpia Kowary! Olimpia Kowary. O, ho, 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 ho. Fly home buddy, I wear cologne. Ha? Co jest tutaj? Nie podoba mi się to, że jestem blokowany. A ten Vegeta też nie może być na pierwszym slocie, bo on jest silniejszy na drugim i trzecim. A ten Gogeta nie jest silny na... Okej, dobra, nieważne. Zrobimy tak. Inaczej to sobie wyobrażałem. Dobra, tutaj nie musi mieć pełnego paska, ten wariacik. Witam Julisz. Kiedyś byłeś Juliusz. Co się stało? Zjadło się gdzieś? Nie powiem, raz czy dwa poszedłem jak strzała, parę razy tylko spaliłem, bo krzywe boisko i nie było widać linii. Jeszcze takiej wymówki nie słyszałem. Spaliłem, bo krzywe boisko. To w takim razie jak krzywe boisko jest na meczach Realu, skoro Mbappé tak często pali? Albo palił, nie wiem. Kojarzę, że często Mbappé na spalonym był, przynajmniej w zeszłym sezonie. Ale małpiatka tutaj skacze. Powiem wam, że polecieli tutaj. Jeśli chociaż w połowie tak dobre będą te animacje Goku SSJ4, jak tutaj Gogeta SSJ4, to będę i tak zadowolony. Porównajcie sobie to, co mamy tutaj w przypadku tego Gogety. No jest to ładna kreska, ale widać, że te animacje są w przypadku nowego Gogety robione zupełnie inaczej.
Już się mam Beppe nauczył niestety. Nie no, dobrze dla niego i dobrze dla kibiców. Lepiej się ogląda, prawda, jak jest akcja nieprzerwana, tylko jest pięknie wszystko w czas. Nauczył się zasad w takim razie, no okej. No dobrze, pierwsza tura, ojeju. Ojoj, dobrze tutaj wyglądają te linki, ale znowu ten Goku musi być na pierwszym albo drugim slocie. Dobra, jeden atak na końcu przeżyje, będzie dobrze. Będzie dobrze. Tutaj oni mają jeszcze dużo redukcji w pierwszej turze. Bum, bum. Oni to żyją bez problemu. Bez problemu to żyją. Lekki problem był, ale dużo HP jest w tej drużynie, więc tak naprawdę problemu nie ma. Wszystkie SSJ4 są piękne na to na taki design, że szkoda nie animować. No, ja mówię tu, daj mnie tę kartę już. Daj mi tę kartę, bo nie wytrzymam. Może karty będą lepiej wyglądać po dużym update'cie, jaki nas czeka. Wątpię. Chociaż czekaj. A, ty mówisz o tym update'cie, co niby będą nowe karty z nowymi alternatywnymi artami. A, okej. Tutaj się zgodzę. Na to też czekam, bo myślałem, że chodzi o ten update, co tam za kilka dni wejdzie. Nie lepiej się ogląda, jak Real dostaje od Barsy Manitę. No nie no, Manity to już nie było długo. Cześć, Danny Low! Siemano Adam, dawno tu nie zaglądałem, to prawda. W dzienniczku nie ma twojego nazwiska już od dłuższego czasu. No ale życie niestety. Pozdrowionka, jak tam? Były samony już? Były na początku, ale mam zamiar jeszcze kilka samonów zrobić. Jak już skończę robić eventy. Patrz, co tutaj się Gogerot rozkręca. Gogerot, małpiatka czerwona. Co sądzisz o Silver Frostie? Silver Frostie. Silver Frost, kto to jest? Siema Proforma. Ale rozbujała się moja małpka. Misia obroli w 150 DS-ach i duplikat za ticket. O kur... Oraz w ticketach jeszcze duplikat do Golden Freeza AGL. No to absolutne kino, jak to się mówi. Przeżyj! Boła! Ile ja mam HP? 997! Kurwa, dzwońcie! 1% HP! Nikt mnie nie może uleczyć tutaj? Chyba Double Wix wpada. Nie. Nie, pan jest na tym. Ona ma mieć więcej niż 50% HP, żeby dawać supporta. Redukcja damage'owej. Double Whiz. Double Whiz moment. I nie mogę zabrać... Wiktor Łuk, dziękuję za 6 miesięcy wspieranka. Cześć. Nie mogę zebrać niebieskich orbów. Dobra, taktyka. Vegeta ma więcej defa. A więc... Jak najbardziej tutaj... Oczyszczam powietrze. Jak w ogóle linki wyglądają? Kahameme to tylko agresywny link, więc tutaj nie ma to znaczenia. O! I teraz Gogerot na drugim slocie. Niebieskie kule łączmy się. Blue Balls i... Heal! Okej, troszkę wleciał heal. Pam. Ona ma chyba 100% redukcji damage'a. I tak uniknęła. Pan jest, jak to mówią, skozłowana. Czyli goated. Pan jest skozłowana. Ona chyba i tak miała 100%. 20 tam w pasywce gdzieś widziałem i 80 od Wisa. Kojarzysz kanał Bungie? Nie kojarzę, przepraszam. Dodge nie na pewno. No i Dodge'ła. Ale podoba mi się to, co wymyśliłem przed chwilą. Skozłowana. Kiedy piwko z fanami?
Pytanie gdzie? Pytanie gdzie? Ostatnio byłem w Łodzi, widziałem się z wieloma widzami, tylko nie było okazji na piwko. Żadne GG. Wiktor, łuk! Dziękuję za sypaczato. Podoba Ci się, jak zrobiłem dla Ciebie okrzyk? Oglądałeś Mistrzostwo Świata w GeoGesera? Widziałem, że leciało, ale straciłem trochę fazę na to. O kurde, patrzcie co się dzieje. Którym gogetą chcesz oberwać, panie? Ale rotacja. Jakie to jest rotacją. Wiecie co? Niech będzie, że nowym gogetą. Niech będzie, że nowym gogetą. Ale z muzyką, rzecz jasna. Ha. Jestem fuzją kukarota i warzywka. Dlaczego nie da się polubić Super Chata? Bo to super naklejka. Teraz cicho, mordę zamknąć. O to chodzi. Powiem tak, nie było łatwo, ale takie zwycięstwa doceniam najbardziej. 9974. Zapamiętajcie ten numer. I teraz o co tu chodzi? Czwarty, no to jest ten Kiabe, tak zwany. Kiabe słyszałem, że jest mocarz. Mam to zrobić i mam to zrobić 6 utalentowanych wojowników. 6 utalentowanych wojowników. Moi są wszyscy utalentowani. Ale pamiętajcie, talent to nie wszystko. Ciężka praca to jest klucz do sukcesu. Gifted Warriors. Kto tu jest potężny? Póki co wrzucam karty, które mogłyby być. On jest potężny, być może nawet GOG, być może nawet, no niech będzie, że on jeszcze, chociaż trochę się boję, bo on jest raczej dobry później. O, kurde, jest tu potencjał. Patrzcie. Patrzcie co robię. Nie robię tego. Future Saga Fused Fighters. Ok, spróbujmy złożyć drużynkę Future Saga Fused Fighters. A jakbym zrobił taki myk, że 2 wariatów rzucam, chociaż nie jest to do końca chyba dobre, bo on lubi mieć w drużynie, no właśnie, albo całą Future Sagę, albo Extreme klasę. Tylko, że to 3 maksymalnie powinienem mieć, nie? Chociaż tutaj też jest warunek. Dobra, to nie będę aż tak kombinował. Dobra, jest 2 w takim razie. Scaleni wojownicy. No tutaj ewentualnie nawet Gotronka mógłbym wrzucić potężnego na mojego 100%. I co, tych 2 wariatów? I może ich, bo oni też są potężni. Tylko, że oni raczej wolą Hyper Science, no właśnie. To tak średnio oni pasują do tej drużynki. A jakbym zrobił wariactwo takie i wrzucił tego gościa? Żartowałem. No na przykład ten. Goku Blacka? Nie. No nie, no. Zobacz. Nie pasuje tu, chłopak. Nie pasuje tutaj. Nie będzie miał nawet pełnej pasywki. To nie może tak być. Nie podoba mi się ta drużyna. W takim razie. Coś innego trzeba wymyślić. Wchodzę tutaj w zakładkę 200% i patrzę, co tu można zrobić. Majin Buu Saga? Nie, chyba też nie, co? Majin Buu Saga. A spróbujmy tak. Movie Bosses, Movie Heroes. Co prawda będę musiał zrezygnować z Gotenksa. Aha, zrobiłem tak. Antun, cześć Piotrek! Hejka szefie, co tam u Ciebie? Nowe HK i zajebiste. Mów mi tak, bo niedługo będzie czytane. Movie Heroes. Kurweta, no oczywiście, że wlatuje. Mój nowy nabytek.
Póki co wrzucam ich, jakbym nie miał innego wyboru, ale raczej będę miał. Bo Gifted Warriors to też są brolasy. Chociaż raz, no brolasów tak za dużo nie... O! On byłby dobry, gdyby miał już Eza. Ale nie ma. Czyli co? No to jeszcze gorsza drużyna w takim razie się wyklarowała. Nie podoba mi się to. No to w takim razie opcja numer 3. Czyli Gifted Warriors Pure Science. Czyli na przykład on, tylko lepiej byłoby wrzucić fuzję. Chociaż Potara też byłaby ok, bo ten gościu miałby 200%, znaczy pełnego leader skilla. I mógłbym wrzucić tego Vegetę. Dobra, to tak. Pure Science. Pure Science. Pure Science. Pure. Kurwetę też oczywiście wrzucę, chociaż co on tam ma za warunek? Czy ma jakiś warunek? Another Movie Heroes Movie Bosses. All allies, Movie Heroes, all Movie Bosses. Movie Heroes, all Movie Bosses. Może się udać, a może nie, zobaczymy. A Vegeta jakby wleciał? Chociaż ten Kappa to chyba jest dłuższy event, to nie wiem, czy Vegeta zda egzamin. Ty, ale może tego gościa wrzucę. O! Ja zajdę na zawał serca kiedyś. Jakbyście się zastanawiali, czemu nie wrzucam filmów przez tydzień, no to wiecie czemu. Kontra, dziękuję za 64 miesiące wspieranka. Kontra na jeden z najdłuższych wspierających. Ma 4 metry. Czemuż AGL Gniewny Broli nie otrzyma Seza? Gdyż albowiem Seza jest póki co zarezerwowane dla kart ekskluzywnych, a to jest karta z ogólnej puli. Fused Fighters Brochado. Gdzie znaleźć jakieś poradniki do gry? Bo chcę zacząć. W grze. Tutorial jest. Czemu nie po prostu Gifted Warriors Fused Fighters? Bo nie. Chociaż w ten sposób musiałbym wziąć dwóch takich wariatów, a to nie jest chyba dobry pomysł. Dobra, zobaczymy. Kurwa, no się zastanawiam nad tym, chociaż mam jeszcze dalszą część. Przecież, chwilę, moment, co ja robię? Tutaj też jest Fused Fighters Leader. To mogę zrobić tak, wyrzucić na przykład kurwetę, wyrzucić go Tronka i mam taką drużynę. Fuzja, Potara, fuzja. Ok. I tutaj też jest fuzja, więc tutaj też będzie dodatkowy leader skill. No mógłbym Fused Fighters wrzucić, ale ja chciałbym też zagrać tym Vegetą, bo w kontekście ostatniej karty z Fused Fighters, no to... No nie wiem, no tutaj ten Gotenks mógłby być, ale on jest dość śliski. Trzeba mieć też 11 key. No nie wiem, nawet... No nie, on nie mógłby być. Goku na lidera, bo on ma 200... Jak Goku na lidera? Który Goku na lidera? Przecież to Vegeta na liderze ma Gifted Warriors. Goku Blue nie ma Gifted Warriors. Goku ma Fused Fighters, Future Saga. A ja nie gram Fused Fighters, bo chcę mieć Vegetę z Saiyan Sagi. Int Vegeta Eza GT. No... Giant A Power, GT Heroes to się nie opłaca, bo nie ma drużyny pod te karty. I jeszcze trzeci jest warunek. Successors. To też mogłoby być ciekawe. Tak zwana kategoria SAC. I tutaj... Patrzcie to. Bam, bam.
To jest szaleństwo, co ja teraz zrobiłem. I on się liczy na tego Active Skilla. Tutaj ten Frieza. Tylko że zanim to zrobię, oczywiście zapiszę sobie drużynkę, muszę zrobić jedną drobną rzecz, a mianowicie Gotenks'a tutaj ulepszyć. Dość niespodziewana jest to rzecz, muszę przyznać, że Gotenks'a z 55% robię na 100 w parę sekund, ale przeżyję powolutku na tej wsi, jak to mówią. Raz 55%, raz 100. Nie wiesz, kiedy te dzieci dorastają, no nie? Wiktor Łuk, dziękuję! I to jest, proszę Państwa, sypaczato, które ja poserduszkowuję, polubiam i pokomentowuję. Dla kotłów na jedzonko uśmiechnięta buźka. Pokomentowuję. Dziękuję bardzo, Wiktor. A, słyszałeś? Jedzonko dla Ciebie, dla kotłów. O, moje kotły już się grzeją. Dziękuję Ci bardzo, Wiktor. Pozdrawiam serdecznie. No dobrze. Jeszcze zerknę na pasywkę Gotenks'a, żeby sobie przypomnieć, co mu się najbardziej opłaca dawać. Kryta ma z pełnym paskiem, to nie jest problem, żeby mu zaaktywować pełen pasek. On na super atakach ma podnoszenie statów. Ja bym mu poszedł w Dodge'a i Additionala. Peder, siemanko! 58 miesięcy wspieranka, szczęść Boże. No to miesiąc temu pamiętam, że była piękna rocznica. Piękny jubileusz. Peder, jak tam u Ciebie? Co słychać? Wszędzie byle nie kryt. I zobaczymy, jak wyjdą tutaj, jak się będą prezentować liczby. Z tym, co już mam dostępne. Dobra, jest porówno. Raczej bym w Dodge'a poszedł Gotenksowi. Nie sądzę, żeby dodatkowy super atak zrobił wielką różnicę w kontekście defensywnym. No tutaj coś takiego by się mogło przydać na przykład. Connected Hope, Final Trump Card, Fusion. Póki co wrzucę mu to jest X-Skill Orb, także on nie będzie robił aż takiej dużej różnicy, jeśli się nie sprawdzi. Czy mam jakieś lepsze orby niż ten, co jest założony? Dobra, już nie będę kombinował. Ok. Wakacje się kończą. A, no tak. No tak. Chyba wolę tego Gotenks'a defensywnie zrobić. O. Najwyżej mu orby zmienię troszeczkę, to podreperuję, ale wolę tak zagrać. Gdyby Adacho był w Majin Busadze, to byśmy nie dostali Vegito, więc może i lepiej, że cię tam nie było. A o czym mowa? Ja tam się nie wybieram. Nie dostałem zaproszenia nigdy do Majin Busagi. Dobra, jeszcze raz sprawdzam, bo ja mam tendencję do tego, że głupie drużyny składam i potem się 5 minut w trakcie walki okazuje, że ktoś nie ma liderki. Fuse Fighters, Successor, Pure Science. Pure Science i Gifted Warriors. Pure Science, Gifted Warriors. Successors, Gifted Warriors. Pure Science, Gifted Warriors, bo Vegeta. Fuse Fighters, Gifted Warriors. Fuse Fighters, Gifted Warriors. Ok, wszyscy mają pełnego leader skilla. Chyba najbardziej opłaca się wziąć to. Co prawda, no nie będzie key, ale to tam nieważne. Chociaż czekajcie, może są jeszcze jakieś silniejsze. Nie, to jest z GT. To jest z turnieju mocy. Realm of Gods nie było jeszcze jakiegoś takiego silnego? O kurwa, ale to tylko na 3 tury. Dobra, to już nie będę kombinował. Boję się tego Vegety, którego mam na liderze, bo to nie jest karta, której ufam. Ale... taka drużynka. Może się uda. Akurat byłeś w Łodzi, jak mnie nie było w okolicy. No kurde, Peter,
jakby się udało spotkać, byłoby super, ale no ja nie wybierałem terminu niestety. Bo byś Ewenka Tanksa na 100% minutę. Zrainbowowałeś Goat Tanksa niczym ta prawda... ta prawda TP. No to prawda. To prawda, mogę powiedzieć. On był na 100%, prawda? Dobra, to jego zostawimy w rotacji. Nie mogę tutaj... Nie, mogę dać, okej. Chociaż chyba najbardziej opłacałoby się zostać jak najdłużej w tym etapie walki. Bo im szybciej przejdę do następnych etapów, im szybciej przejdę do przyszłych etapów, tym szybciej będę musiał się martwić tym Vegetą i Goku nieprzetransformowanymi. Byłem w Majin Buu-Zadze? Ja? Frieza w trzeciej formie był nawet. Mniejsza z liderem. Bardziej bym się bał o Frieza AGL, bo on z czasem jest coraz gorszy. Ale ja używam przedmiotów. Się nie boję o Frieza AGL. Whisa użyje i będzie K. Jak to mówił Gangplank, zjadłem mandarynkę. Nie, Malzahar puścił na mnie ulta, ale zjadłem mandarynkę i było ok. Byłoby fajnie tutaj tego jeszcze typa nie zabić w tej turze, ale wydaje mi się, że nie ma się o co martwić. Ten Vegeta zadaje trochę większe... Nie, to na pewno nie. Większe obrażenia, bo jest zlinkowany z Gotenksem i też jest na 100%. Ten Vegeta na trzecim slocie nie ma linków i nie ma duplikatów. Wiesz, czy ja nie mam duplikatów do tego Vegety? Chyba nie mam. Wydaje mi się, że do Vegito mam, a do Gogety chyba nie mam. Teraz zobaczę. Kappa Base Form większy niż SSJ4 Gogeta. To jest ciekawostka. Już w sumie nie ostatnio, ale tam z parę miesięcy temu, jak to było popularne, to o tym mówiłem w Kokle. W Kokleo. Tak czystej... O, nie przeczytałem tej wiadomości, Boczuś. Z czystej ciekawości, co byś zrobił, gdybyś spotkał obcego na ulicy i by ci powiedział, że jesteś bardzo ładnie uczesany? Podziękowałbym mu, co to za problem. Nie rozumiem. Podziękowałbym. Pytanko. Od 5. tury od początku bitwy. No to moi drodzy, float. Następuje tutaj float potężny. Efekty superataków. Ok, dobra. Defensywę tutaj sobie podniesiemy. No niestety staka nie będzie na ataku, ale nie szkodzi. Ten event nie jest aż tak długi, chyba że żeby to miało wielkie znaczenie. Nie do końca pamiętam, czy ten Frieza może unikać i wtedy też nabija sobie staki. Zaraz zobaczę. Czy tam jest received or evaded? No nie. For every attack received. Więc to, że on uniknął, to go potencjalnie osłabiło. Ale w kontekście ataku... Niedobrze. Ole, liczba. Ty... Aha, czekajcie, bo ten gość też ma jakiś tutaj efekt, prawda? Że musi mieć kolegów z tej samej sagi. Dobrze pamiętam? All Allies, Super Class. A, widzisz, bo on nie ma tego efektu, bo nie jest super klasa. No dobra, ale Goku Blue ma tak. Za super klasę albo future w drużynie atak def 50 do 150, no i tam redukcja 20 do 60, czyli 3 tylko potrzebuje. Ale teraz nie dostał buffa, bo Frieza był w rotacji. Więc nie dostał dodatkowego super ataku, szansy na dodge'a i redukcji damage'a. Okej, trzeba o tym pamiętać. Bo tutaj ta drużynka też jest tak podejrzanie sklecona. Myślę, że tutaj ja bym mógł zrobić nawet tak, że tego Gogetę wyrzucam.
4 albo więcej Extreme, ale to tylko super atak daje dodatkowy. Nie, dobra, wrzucam na pierwszego slota tego Freeza, bo on musi aktywować gardę. Okej. Adacho, jaką kartę chciałbyś najbardziej zobaczyć w Dokanie, która jeszcze nie została dodana? SSJ4 Goku duży z Dragon Ball Daima. U mnie to byłby chyba SSJ Goku z Exchange'a z Gohanem oraz Tapion. SSJ Goku z Exchange'a z Gohanem? Z jakiej sagi? Tapion przecież jest w Dokanie. Goku Exchange z Gohanem też jest z Cell Sagi. No to mówimy o kartach, których jeszcze nie ma, czy mówimy o kartach, które są, ale i tak by się chciało? W ogóle każą nam wziąć na angielski jakąś rzecz, bo wiecie, ja jestem pierwszak w liceum, no i ogólnie biorę koszulkę 57, bo powiem, że to klubowa moja i zacznę opowiadać, bo nie mam nic ciekawego. Powiesz, skąd się wzięło 57? Nie mów. Będzie przypał. Nie no, mów jak chcesz. Okej. Dobra okazja do tego, żeby zostawić tego Gogetę bezpiecznego w rotacji. Tylko że znowu Goku jest tutaj brzydko zostawiony. I nie ma on dodatkowej szansy na dodge'a ani redukcji damage'a. Gardy ten wariacik nie ma, to ja go tutaj nie będę jakoś szczególnie eksponował, ten Freeza, mówię o nim. Liczę na unik. Chociaż 60% jest. Redukcja damage też 60%. Nie wiem ile ten Kabba klepie. On tutaj raczej by go zabił, jakby trafił go super atakiem. Użyję Wisa. Przez to, że ten Freeza jest w rotacji, to mi trochę pokrzyżowało plany. Znaczy ja sam sobie je pokrzyżowałem, wrzucając go do drużyny, ale... Będzie dobrze, będzie dobrze. Tutaj jest spokojna rotacja. Ja chcę LR Kid Buu, bo Matsu powiedział na evencie soon. Powiedział? O proszę. To byłoby ciekawe, jakby był. Na rocznicy na przykład. Kid Buu. Siema, czy będziesz jeszcze na coś samonował do rocznicy? Zobaczymy co będzie. Ja jestem otwarty. Ja do Dokana podchodzę bardzo luźno. Content dla mnie jest najważniejszy. Nagrywanie dla was contentu. Czy ja coś trafię, czy nie? Kiedyś się stresowałem. Kiedyś bardzo dużo uwagi poświęcałem na Dokana i się... Jak coś trafiłem, to miałem taki kamień z serca. Jak czegoś nie trafiłem, to się tak bardzo tym denerwowałem. Pamiętam jak na przykład Gogeta czy Broly wychodzili pierwszy raz po filmie z Broliem. Ja tego Gogetę tak chciałem. W końcu go trafiłem po 20 paru samonach. Ale ostatnie DS-y na to wydawałem. Teraz to wyjebankę. Jak się mnie zapyta skąd numer, to zacznę gadać o łysym chłopie nagrywającym chińskie bajki. Możemy się tak umówić. Masz zrobione wszystkie eventy z Battle? A Z Battle, czyli EZA, EZB? Tak. Wow, Freeza tutaj się nie popisał, jeśli chodzi o statystykę ataku. Albo raczej o obrażenia. Vegito? Czy wpada Vegito? Nie, zrobimy tak. Bum. Kakatakoi. O nie. A nie, dobra, jest. Już się przestraszyłem, że nie mam active skilla. Znaczy ja go i tak jeszcze nie używam, ale to byłoby przykre. Tu się niczego nie boję, nawet nie używam nic, bo jest whiz aktywny. 12 kulek. Chociaż 11 by mi wystarczyło tylko wtedy. Chociaż czy on za kulki też dostaje jakieś ataki? All Allies Dev 10. O! Okej. To ważne. Tego orba zielonego bym zostawił po lewej stronie, być może nawet. Może nawet tak by było lepiej.
O! Wiktor, czekaj, już czytam. Puszczam rotację i czytam. Wiktor Łuk, dziękuję za podarowanie wspierającego Misiakowi 0981. Jest uniczek, dziękuję pięknie. Wiktor się dzisiaj nie powiem tego słowa, bo to źle by się skojarzyło. No, że to w sensie, że strzela rzeczami na różne, na wszystkie kierunki. Jak nie super czacik, to wspieranko, jak nie wspieranko, to super naklejka. Dziękuję Ci, Wiktor, pięknie. Ja, żeby nawiązać do Twojego nazwiska, powiem, że grając w Heroesy trójkę, zawsze wybieram Bastion i idę pod elfy. One z łuku strzelają. Rewelacyjnie mi się gra wtedy. Bardzo lubię Bastion pod elfy, od razu ulepsza mnie na wysokie elfy. Być może nie jest to najpopularniejsza taktyka, ale łuk jest w moim sercu. Moja mama, jak byłem młodszy, nazywała Dragon Balla rozderciuchami. O. Brzmi jak jakaś nowa kolekcja pluszaków z Biedronki. Ciekawa anegdotka. Nie nazwałbym jej ciekawą, ale cieszę się, że się podobała. Chciałem powiedzieć coś od serca w Twoim kierunku, dlatego o tym powiedziałem. Ja tak miałem na GDC, jak mi Goku Blue wleciał po 1500 DS-ach i danych 40 Ziko, kamień z serca. No, ja tak miałem. Dawno temu tak miałem. Teraz to wyjebane. Im bardziej wyjebane mam, tym lepiej się gra, tak wam powiem. Wiecie co? Goku jest w przyszłej rotacji. Freeza bym wyrzucił, więc Goku by powrócił. Więc miałbym go z tym Gogetą. Więc zrobimy tak. Tak, to jest szaleństwo być może dla was, ale jest wszystko przemyślane. Ja to mam zamiar rozegrać w pewien nietypowy sposób. Aha, z tymi H3 widzę, mamy takie same preferencje. Ulepszone elfy i z dystansu załatwiać wrogów. I ja się niczym wtedy nie przejmuję, co nie? Ja się niczym... Wiadomo, czwórki są słabe, Pegazy tam są dość... Nawet bym powiedział, że bardzo... papierowe. Już nie zadają dużych obrażeń. Ale enty też dobrze współpracują z elfami. Jak są w stanie unieruchomić wroga i... Elfy tylko ra. Czy była gdzieś opowiedziana historia o tajemniczym kliencie? Nie. Nie była. Ostatnio ktoś na Expo w Łodzi, jeden z widzów, powiedział, żebym opowiedział mu tę historię, anegdotkę z tajemniczym klientem. Powiedziałem, że nie. Nie zrobię tego. Bo nie będzie wtedy oglądał filmów. Trochę niefortunna rotacja. Nie zagrałem tak jak chciałem. Źle zrobiłem. Inaczej robię, inaczej. Nie po to ja tego Goku w poprzedniej turze Weku wyciągałem, żeby tak zrobić. Ciecie Mika! Byłem na wakacjach z ojcem, była słaba pogoda, to mi kazał kupić Heroesy na Steamie. Grałeś kiedyś na Pegasusie? Chociaż może jesteś za młody, by pamiętać taką konsolę. Oczywiście, że grałem. Nie u siebie, bo nie miałem, ale kolega miał, więc grałem. O! A czemu ty nie masz Active Skilla?
No tak. To misterny plan, powiem wam, że trochę się poszedł nie dać. Nie szkodzi. Nie szkodzi, bo ja zrobię coś innego. 50%? Tak. Szczerze mówiąc, nie, dobra. Tak czy siak muszę ze względu na pozostałe karty użyć tego. Nie wiem, ile gość ma redukcji damage'a, ale od trzeciej tury, od piątej tury, dobra. Jako drugi albo trzeci atakujący. Ok. Robimy tak. Używam Wisa. Proszę Państwa. Czyli ten Freeza 6 tur minęło. Co 2 tury traci 10%. Więc stracił już 30. Więc jak miał 90, no to ma 60. Z Wisem, który daje 40, ma 100. Więc Freezą się przejmować nie muszę. To oznacza, że mogę po prostu walić gościa na pyrę. Ale też ja zrobię pewien myk. A mianowicie najpierw wezmę orby Vegetą. On też jest na pierwszym slocie bezpieczny. No i tutaj pora na jakąś epę. Ok. I może jakoś zrobimy orby pod przyszłą turę. Widzę, że nawet kurde średnio muszę, bo jest dobra plansza. Ok. Ta tura jest bezpieczna. W przyszłej turze wyciągam... Kogo wyciągam? Active Skilla będę musiał puścić, Vegito. Zobaczymy. Masz jakąś postać, którą chciałbyś zobaczyć w Gekishin Squadra? Tak sobie teraz myślę, że w sumie jeśli już jest mały Gohan na przykład, albo już jest zwykły Piccolo, to znaczy, że nie możemy dostać innego Gohana i Piccolo? Raczej nie, no nie będą dodawać też inne wersje. Tylko, że raczej... Wiktor Łuk, uczcimy wysłanie Twojego 5. superchatu podczas transmisji na żywo. Wiktor, bardzo Ci dziękuję, jesteś dla mnie dzisiaj przemiły. Serduszka przypiąć nie mogę, ale mogę zrobić tak. Jak Netero. Bardzo dziękuję, Wiktor, za super czato. O czym? Gekishin Squadra. Raczej inną postać, której jeszcze nie ma. Może jakiś ziemianin. Może ten Shinhan. Może Yamcha. Roshi może, Roshi, Chaozu. Czy w Gekishin Squadra zobaczymy formę wyżej niż SSJ 1-2? Na pewno. Przy tej grze pracuje Toshi. Tylko poczekaj. Ultra instynkty będą zanim się obejrzysz. Widmo napisał, jestem rocznik 2003 i też gram na Pegasusie. No nie wiem o co koledze chodziło, ale... Festival of Battle to najgorsze, co wyszło w Dokanie. Nie zgodzę się, że najgorsze. Jedno na pewno z najnudniejszych rzeczy. Moim zdaniem najgorszą rzeczą, jaka wyszła w Dokanie, jest Petan. Petańsko pierdolone. Tak zwane. Czy wiecie co? Mam tego Wisa aktywnego, ale ten wariacik, on nie ma redukcji damage'a, niestety. Więc Garda i Whis ja nie ufam, zwłaszcza, że on Gardę ma na drugim i trzecim slocie, a tam jest... Teoretycznie mógłbym zrobić tak i liczyć na to, że Kabba nie zaatakuje super atakiem na trzecim slocie i może nawet tak byłoby lepiej. Chociaż opcją numer 2 jest to, że puszczam gościa tutaj na pierwszego slota. Jest 70% szans na dodge'a, tylko że dzisiaj zawiodło mnie 90% szans na dodge'a, a potem 85%. Nie wiem, czemu w ogóle nie wyskoczył kolejny komunikat. Powinno to wyskoczyć.
Myślisz, że w Gekishin Squadra zobaczy... Tak, już czytałem, już odpowiedziałem. Nie robię tego pytania od 8 Ja robię tylko dlatego, że są DS-y za to. WT trzyma się w czołówce najgorszych. Zdecydowanie było gorsze kiedyś. Jak były różne mapy i nie było kart pokroju Piccolo Juniora. Propos mechanik do Kana, to jakie było twoje zdanie o Chain Battle? Jedna zmiana w Chain Battle sprawiłaby, że to był mój ulubiony tryb. Jestem wielkim orędownikiem tego, żeby Chain Battle wróciło, tylko żeby nasze karty, które ulepszamy, dajemy duplikaty i tak dalej, decydowały o naszym wyniku, a nie o wyniku przyjaciół. Zamienić ten zestaw kart, który bierzemy od przyjaciół, na nasze karty, a od przyjaciela bralibyśmy tylko jednego konektora. A nie, że 6 kart bierzemy od przyjaciela. Czy ja chcę ufać 70% szansy na unik? Chociaż nie do końca, bo wtedy i tak musiałbym się tarabanić z tym typem w kolejnej turze, więc raczej zrobię tak. I tutaj on sobie poatakuje, podniesie defa, redukcja damage'a, garda, może coś tam styknie. Gotenks ma bardzo na pewno dobrego leader skilla, active skilla, więc od tego sobie zaczniemy. Bo Vegeta to on buffuje Future Saga, to nie ma sensu. Teraz to w ogóle Goku ma też aktywną tę część pasywki. All attacking the same turn superclass characters. Ok, czyli ma 80% szans na unik i 70% red... O nie, jest whis aktywny. Dobra, to robimy tak. O. I jest tutaj spokój. Siła spokoju. Dobra. Kabba też w razie czego ma Keyblast super atak, więc ten Gotenks byłby w stanie skontrować. No i w następnej turze mam Vegito i Gogetę, Active Skill Vegito, Active Skill Gogety i boom bitwa, tak zwana. Czy on musi mieć pełen pasek? 18 kill albo więcej, ale był też Active Skill, więc to jest aktywne. Dobra, to no, nawet nie muszę mu dawać pełnego paska. Zostawię te orby dla Vegety. No on akurat musi mieć. No, on akurat musi mieć ataki. Jedyna osoba, która mogłaby mnie zabić, to chociaż tutaj... Czekajcie, to jest Keyblast? Tak, Keyblast, nie? Keyblast. Wleciała kontra. Jedyna osoba, która mogłaby sprawić, że umrę, to jest ten Vegeta na trzecim slocie. Tam jest tylko Whis i Garda, no ale po kilku super atakach podniesie sobie defensywę, więc jeśli tam Kabba wyprowadzi super atak, to będę się bał. A jak nie wyprowadzi, no to jest luzik. Nie wiem, ile super ataków Kabba wyprowadza, nie zwróciłem uwagi, czy jeden, czy... Bo już jeden puścił, więc jeśli jest jeden, no to chill. Też za tym eventem na swój sposób tęsknię. No ja zawsze filmy nagrywałem, jak Chain Battle wychodziło, to było super. Skład, że musi być klątwa Turlesa. O! Dobre. Turles w Gekishin Squadra, okej. O co chodziło w Million Arenie? Okej, dobra. Million Arena to jest mocny zawodnik, jeśli chodzi o najgorszy tryb w Dokanie. Million Arena. Powiedziałbym nawet, że gorszy niż Petan. No. Chyba, dobra, Million Arena była najgorsza. Jeszcze jeden. Ok. Tak, Million Arena. Jedna edycja tylko była tego gówna. Mam nadzieję, że nie będzie już. Nie wiem, ile tutaj super ataków wyprowadził. Ok, tu by się przydał jeszcze super, żebym spokojnie... Ile ten skurwysynek miał szansy na unik? Ile? To jest mój! 6 dodge'a. On nie unika sam z siebie. On nie unika sam z siebie. Nie wiem, czy... Być może by to przeżył. 40% redukcji damage'a. Garda. Chociaż statystyk miał mało. 6 dodge'a wleciało.
6%. No to teraz lecimy z tym tematem. Pierwsza wersja Virtual Clasha to też było śmieszne. To też było śmieszne, to prawda. Ja chciałbym, żeby był jakiś nowy tryb, bo oni ostatnio zapowiadali ten nowy tryb, że niby nowy Battle Mode niby będzie. Z tego co ludzie mówili, to będzie nadal zbijanie bąków, nie? Więc tylko trochę inne. Powinno się udać. Danny Low, okej, ja zawijam, trzymaj się tam i do następnego mistrzu, miłej zabawy. Dzięki Danny, dzięki, że wpadłeś, doceniam to, że się pojawiłeś, mimo tego, że to jakby nie jest żaden obowiązek. Rozumiem, że każdy może mieć swoje życie. Patrzcie, ile tutaj Kabba zadał temu Vegito. Co prawda bez przedmiotów, ale no a z active skillem Gogety. No ale to już jest pograne. Zrobisz Kamehameha w twoim wykonaniu? Wiktor? Dobra, dla ciebie mogę zrobić. Tylko 21:17. Sąsiedzi mają małe dzieci. Mogę zrobić szybkie Kamehameha. Kamehameha! Okej, dobra. Nie. Chcę być dobrym sąsiadem, okej? Jakbym miał zrobić takie Kamehameha, jak kiedyś zrobiłem na Drunk streamie w Zielonej Górze, to pół osiedla by dzwoniło na policję. No i się udało. Co, za pierwszym razem się udało? Czy za drugim? Za pierwszym, bo jest 5 podejść. Ale Wiktor, żeby nie było, jeśli Kamehameha ci się nie podobało, to zrobię jeszcze samonka dla ciebie. Tutaj kogo bym chciał trafić? Toppo w zasadzie jeszcze nie mam z tego baneru. Ach, tak, mój i żony ulubiony stream. Ten jak piłem martini na chacie, sam mam w Zielonej Górze. Czy będą samony na rozsierdzonego? Tak. Być może nawet za uno momento. Tylko zobaczę, czy ja coś jeszcze mam do zrobienia. To mam jeszcze do zrobienia. To zrobimy tak. Puszczę sobie tutaj w międzyczasie levelowanie linków i puszczę sika. W sensie skoczę sobie do toalety. Berybysiku. Zerknę tutaj, czy jeszcze coś jest w ogóle do linkowania, bo nie pamiętam. Tu jeszcze jest, tu jeszcze jest. Ciaotsu też jest linkowany, jak widzicie. Dobra. Niech to sobie leci w tle. Ja idę siku i jak wrócę, to samonik. Zaraz będzie. Za ADS-ki, proszę Państwa, za ADS-ki.
Wpadły jakieś 10 linki? Powiedzcie mi. Czy nie wpadły? Cieszę się, Wiktor, że się podobało. 7 na Tenshinhanie tylko. Opie, 80 staminy i 7 na Tenshinhanie. Skam. Zmywarek. Serio jest gwarantowany level link level na tym nowym rolim? Kurwa 5. Wcale tak nie jest. No jak to? Przecież mi tam nie wpadało nic. Jest duży raid, ale nie gwarantowany. Przecież tak jakby zrobili darmowy event z kluczami, które są płatne, tylko że codziennie. No dobra, a zobaczę ile jest... Jaki jest raid na evencie... Kurwa, nic nie wpadło. Szczęście się skończyło. Limited, o. Gdzie są te tamte? O. Evencik z Kajami ma link level rate 1000. Więc to jest gwarantowane. 1000. Elo, Itachi Uchiha. No patrzcie, przecież ja tutaj mam normalnie linki do zlevelowania. 7, 8, 6, 5. Jeśli teraz nie wpadnie żaden link, gole się na łyso. Broku wpadł? Ha. Oczywiście, że nie. Ale wpadła kalafiorka, której nie miałem. Kale to była od Jarmużu? Kale Dragon Ball Super. No. Linki. 8. Dobry początek. 10 na ciałocu! Wow. 10 na ciałocu. To jest to. Ok, widzę, że na polskiej wiki to średnio. Jest tutaj cokolwiek. Keru. Gdzie tu jest o imieniu coś? Vegetable, more specifically kale. Kale, a po polsku to jest jarmuż, ok. Jarmuż bardzo zdrowy, moi drodzy, także kale po polsku to byłaby jarmużka. Jarmużka i kalafiorka. Pamiętasz, kiedy ostatnio nie miałeś brody? Tak w ogóle? No. Na filmach widać, tam był taki okres, że się zgoliłem. Ale to już sporo miesięcy temu. Zrobimy reset aplikacji przed samonami. Ciecie Mika! Mi tam na jednym przejściu 5 linków na 10 walnęło, więc myślałem, że gwarant jakiś. No u mnie nie, więc... Dobra.
Przywoływanie. Ciąg dalszy. Kriller! Give me the quick corridor warida! LR Turles czy fizyczny LR Super Janemba? Turles. Turtles. Kto tam dzisiaj do mnie zawita? O, jestem. Halo, to ja. Twój telefon. Pamiętacie taki dzwonek? Oj, to będzie jedna legendarka na samym końcu. O kurwa, drzewku. Drzewku wleciał. Ale stinky stink. Ciacu i Vegeta. Kolejna fuzja. Ja z tiketów w ogóle i Gogeta Freeza broli animacja niebieskiego nieba. Wow, za dużo informacji. Ale gratuluję. Lekki żarcik tutaj nastąpił. O kurwa, rozczalili się. Widzieliście to? Miałem animację nową Samonów. Czarna mamba jeszcze wleciała. Ale jazda. Byli Gotenksem i się rozcalili chwilę później. 5 Gotenksów dzisiaj. Odzespolili się. Właśnie, jak można powiedzieć, że się Odzespolili? Zespolenie? Ale że się rozcalają? Co? Nie. Chodzi o słowo zespolenie. No nie, chyba nie ma takiego słowa, które oznaczałoby rozcalenie, ale używa słowa zespolenie. Zespolenie no to w istocie oznacza połączenie. Rozszczepili. O, to jest dobre. Rozszczepili. Rozszczepili. Borysa Szyca trzeba zapytać. Jest Whis, moi drodzy. Ale jak sam Whis leci, to chyba jest cofniątko. Teraz to nic nie znaczy. Rozszczepili, to jest dobre. Bebe! Pauza! Dawać mi czerwonego Tianfandziana albo żółtego Pablo Kucharskiego. Dobrze mi się siedzi, zrobię jeszcze jedną rotację i to tyle. Ostatnia rotacja. Oddało! Omatsu powiedział, dobra, powiedział, że ostatnia rotacja to już mu dam. To już się, że tak powiem, zlituje. Ale nie będę taki... Okej, chciałem powiedzieć słowo na rzecz z kropką, kończące się na it, ale obawiam się, że że algorytm by to wyłapał. Nie będę taki i dokończę rotację, no bo powiedziałem, że dokończę rotację, że będzie cała rotacja, także mimo tego, że trafiłem w pierwszym Samonie, nie będę taki zgrzyt i nie będę zgrzytał tutaj. O! Pozdrowienia dla dobrych chłopaków, kolega Załawy, dziękuję bardzo za 26 miesięcy wspieranka! Była jakaś animacja? 3 SSR-ki będą, okej. Piccolo Pan i ewentualnie Gohan to chyba gwarancja nowej karty, bo mnie tak samo było z tym Zeno. Nie, miałem już wcześniej. I nie było. Co oznacza sam Krillon? Albo Scouter, albo 3 SSR-ki. Give me that quick! Silano, siemanko. Oczywiście, że nie ma co kończyć, ale ja mówię, ja robię to dla was. Robię to pod kontencik. Bardzo się cieszę z tego Birusa, bo go nie miałem. I o to chodzi. No a pana tutaj już, panu to podziękuję.
Czy ja trafiłem wszystko z baneru? Piccolo Pan? Kore de Warida. Zobaczę tutaj na baner w międzyczasie, bo mam wrażenie, że ja trafiłem wszystko z tego baneru, w tym 5 razy Gotenks. Nie. Wszystko. Wszystko. Broly, Caulifla, 5 razy Gotenks, Beerus, Golden Frieza, Król Vegeta, legendarny Golden Frieza, 3 razy Broly, Kale i legendarny Broly. Wszystko z baneru. No i nawet ten tutaj zielony Beerus SR to... Żart opowiadany 6 razy przestaje być śmieszny. Tyle wam powiem. Kurwa, dobra, już nieważne. Za pierwszym razem było fajnie, za drugim razem też, za trzecim razem ok. Potem to już się przerodziło w rolling joke. Ale teraz to już jest... Teraz to już jest spalony żart. 6 gotronków. 6 pierdolonych gotronków. Ale nie mam z tego tytułu bólu dupy, no bo trafiłem 2 nowe karty. W zasadzie to nawet Beerus jeszcze wleciał. No i ten Trunks z biletów. Dziękuję. I dziękuję. To wiecie co? Ulepszę go. A, chwila, moment. Zrobię tak. Trochę tutaj posortuję tego boksa swojego. Oni idą do dupów. Jiren też idzie do dupów, bo jego mam na 100%. O, ten Trunksik super, że wpadł, niebieski. No i on też idzie do duplikatów, bo jego też mam na 100%. Zobaczmy, co tam mogę dodać. Hop, hop, hop. Co tam się dzieje? A nie, Jirena nie miałem na 100%. O! No to fajnie. To znaczy... Nie jest to aż tak istotne, bo ta karta już młodsza nie będzie, ale ładnie się świeci. Trafiło się coś dobrego? Mały Michał, wszystko z baneru jest. Wszystko z banerów. Największym zaskoczeniem jest 6 Gotenksów. Ale Gotenks, jak widać dzisiaj podczas eventu, dobrze się sprawował, także nawet jeśli wpadły 2 zbędne duplikaty, to nie szkodzi. Nie będę się złościł. Tutaj też karta, którą miałem 100 lat w moim tagu, że mam im zrobić linki. Cicho! Po co tak krzyczysz? Po co tyle krzyku? I w końcu nie wiem, czy im zrobiłem linki, czy nie. Chyba zrobiłem w końcu. Jiren będzie młodszy, ale to trochę potrwa. Tak, Seza, jak dostanie za 40 lat. Okej. Giniu tu jeszcze wleciał elegancko. Widzę, że tutaj z Giniu poleciałem ewidentnie pod dodge'a, także tutaj nawet nie będę się zastanawiał, więc zrobimy tak. Może nawet bym już mu wrzucił jakiegoś... No na pewno takiego nie dam, ale może będzie jakiś tutaj X-Skill Orb pod kategorię. Średnio widzę X-Skill Orba pod kategorię. Ginyu Force. No kurwa. Oczywiście, że Ginyu Force. Ile dużo desu wydałeś? Nawet nie wiem. Miałem jakoś 1400. W takim razie musiałem wydać 750. Jeśli zrobiłem wszystkie rotacje. No tak. 150, 300, 600, 750. No bo nie 600, nie? Ile ja mam DS-ów teraz? 5 chyba zrobiłem tur, więc tak, 3 na początku i teraz 2 rotacje, także 750 DS-ów. Nie spodziewałem się, że tyle wydam, ale jestem zadowolony. Proszę Państwa, pieniądze są po to, żeby je wydawać, z DS-ami jest jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej ta zasada tyczy się DS-ów.
DS-y są po to, żeby je wydawać. A ja, jak miałem się zastanawiać, czy wydać 500 karnawałowych coinów na Kaliflę, 500 coinów to jest równowartość 2500 DS-ów. No to jeśli wydałem 750 i trafiłem i Kaliflę, i Broliego, i Gotenksa 6 razy, i Birusa, którego nie miałem, i Króla Vegetę, którego miałem, ale wcześniej zbobowałem, bo jestem głupi, i duplikat do Golden Fizy, i inne śmieci, jestem za, jak to mówi klasyk. Jestem za, a nawet przeciw. Tutaj jest też ekipa z zielonego Jeepa. Pamiętam, jak ostatnio oglądałem GT i oni zaczęli się stukać Zero z Mew kieliszkami, to pomyślałem sobie o tej karcie. Mówię, o, znam ten moment. Tak, Tronka też trafiłem, ale Tronk wpadł za bilety, więc tutaj trochę inna sytuacja. Wiecie co? Ja chyba nawet im nie dałem... A, Dodge'a im dałem. To i tak są śmieci, więc chyba muszą unikać, bo jak nie unikną, to są śmieciami jeszcze większymi, także... Niech się świecą. Tutaj drzewku jeszcze wleciał szalony, nie wiem po co mi ona, ale niech będzie. Nawet mu nie dałem orba. Nawet mu w sumie nie dałem niczego, bo jest słaby i na to nie zasługuje. Part 3 za tydzień, trzeba mieć trochę DS-ów. Part 3? Ta celebracja będzie miała part 3? Trzymaj się, Mikołaj, dzięki, że wpadłeś. Powodzonka. Elo, Rumble Dragon Ball, cześć. Na Chain Battle będzie ten Gotenks. Kebab. Nie mów tak, bo się rozpłaczę. Dobra, ta pan chyba musi uciekać, prawda? Przed przeciwnikami, także tutaj wielkiej filozofii nie mam, z tego co pamiętam. Chociaż nie pamiętam, czy ona miała redukcję, czy miała dodge'a, ale to i tak jest banerówka. Redukcja, redukcja, redukcja. Dodge'a to ona nie ma, no ale to zaraz będzie mieć. Tu się nie ma co martwić. I teraz ma wszystko. Tu jeszcze niebieska mamba, która nawet nie ma super ataku zrobionego. Jeszcze cofnę, żeby nie było, że mi taka będzie wisieć tutaj cofnięta. Używałem go na Mistrzostwach Świata. No, to są lepsze karty. Znaczy, można byłoby go użyć jak najbardziej, ale ja korzystam z innych kart, więc on do Mistrzostw Świata też mi się nie przyda. Ta Widel jest akurat fajna. Pamiętam, że troszeczkę z niej korzystałem. Więc tutaj się cieszę, że wpadł duplikat. Też ten duplikat to i tak chyba za dużo nie zmieni, no bo ona albo unika, albo nie. Statystyki tutaj wielkiej roboty nie robią. No i jeszcze ci panowie. Oj, jak tu wpadnie Super Eza, to będą kosić trawnik. Ależ tutaj wpadła karta, karcioszka. Wiecie co? Tak sobie myślę, że te karty legendarne mają naprawdę w dużej mierze ciekawe arty TUR, czyli te obrazki tego stanu przejściowego, bo najbardziej znany jest ten art, którego się trafia w Samonie, albo którego tam można wziąć za jakieś tikety, coiny i tak dalej, no albo ten oczywiście końcowy. Ale bardzo rzadko patrzy się na ten środkowy art. I ja taką mam myśl, że może bym sobie pozostawiał te karty w takim stanie. Ładnie ona wygląda. To wygląda, jakby wyszła nowa karta Trunksa i Gohana, no nie? Jakby właśnie wyszła nowa karta UR tego Trunksa i Gohana. Ta prawda TP coś wspomniał o parcie trzecim na swoich filmikach? A to ja nie wiem. No to jak on tak wspomniał, to może ma rację, ale ja bym nie ufał wszystkiemu, co ludzie mówią w internecie. No dobra, wygląda na to, że już większej ilości duplikatów tutaj nie mam do rozdania. A więc... Jeszcze coiny wpadną. O, biorę. Jeszcze coiny wpadną. To nie jest ten baner. Który to jest baner? Karnawałowy to jest baner? Bum, bum, bum. Ależ tutaj wpadnie coinów.
Oj, oj, oj. Tego Freeza też już mam na 100%, przecież on jest świeży całkiem. Yajirobe też. I tu Brawl. O, czekajcie, wiecie co? Nie, Broliego sobie zostawię, bo może będę musiał mu zmienić ukryty potencjał. Tutaj sprzedaję wszystko, ok. Ja pierniczę. 100 lat już nie będę samonował na karnawałowych banerach. 1000, prawie 500 coinów. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z ukrytym potencjałem tego czerwonego Broliego, bo to jest dość istotne w kontekście nadchodzącego EZA. Hop, co on ma? O kurwa, dałem mu kryta, no to mądry jestem. Proszę Państwa, wchodzę i go biję, jak to mówił Artur Binkowski. Dokkan. Dokkan, Dokkan Hajimeru. Co robi ten Broly Poeza? On robi tak. Ma ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, więc kryt jest trochę już mniej warty, no i ma wysoką szansę na kryta przy takim efekcie, ok. Czyli ma wbudowanego kryta i też ataki efektywne, więc kryta trzeba mu cofnąć. A do tego przydadzą mi się duplikaty, chociaż szczerze mówiąc, chociaż momencik. Czy to się opłaca? Bo mogę cofnąć oczko tutaj ukrytego potencjału. Za ile DS-ów? Za 5. No a o nie, głupi jestem, to się nie opłaca. To się nie opłaca. Przecież taki Broly, którego ja mogę przemielić na coiny, to on jest warty 3 coiny. A więc 15 DS-ów. No nie? Jeśli dwóch Brolich to jest 6 coinów, a jeden coin to jest 5 DS-ów, no to ja tutaj zyskuję 30 DS-ów za tych dwóch Brolich. A właśnie Hippo czasem jest po jednym DS-ie. To się nie opłaca, ok. Miałem autyzm moment, ale wszystko wróciło na swoje tory. Chciałem być mądrzejszy, ale okazało się, że przekombinowałem, ale się w porę zorientowałem. Dobrze, także tego Broliego zostawiam tak jak jest, zresztą to i tak nie jest aż tak istotne. Tu jeszcze wpadły jakieś coiny. Ile ja tego mam? Nie pamiętam kiedy. Czy ja w ogóle użyłem jakichś Czy można to sprawdzić? Kiedy ja użyłem jakichś coinów? Friend points... Nie, no to nie da się sprawdzić tego. Musiałbym pamiętać. Czy ja jakąś kartę karnawałową... Wziąłem za coiny? Chyba nie. Za czerwone brałem na pewno dużo razy, ale tego... No dobrze. Jeszcze tutaj ulepszę te nowe karty, proszę Państwa. Chociaż ja nie lubię mieć takich śmieci. Zrobimy tak. Najpierw pousuwam te SR-ki. Przepraszam, ale ja nie lubię tak się bawić z takim syfem. To mi nie sprawia przyjemności. Ulepszanie kart, podczas kiedy dookoła jest tyle syfu. Ja muszę najpierw posprzątać. To jest moje OCD, przepraszam. Moje OCD się odzywa. Omówisz nową mangę od Dark Hanzo? Czekaj, znam ten nick. Musicie mi przypomnieć, jaką Dark Hanzo pisał mangę, którą ja omawiałem. Pride of the Beast. Pride of the Beast! To była zajebista manga! To jak wygląda ta nowa manga? Gdzie ona jest? O czym? Czekaj, ja tu robię Birus, Don't Comnirus, Wigon, Firus i tutaj robię za darmo ten super ataczek tego Birusa. Trunksa w sumie też mógłbym zrobić, bo to jest Trunks Teen, ale już tutaj nie będę kombinował. Duma Bestialskiego. No właśnie. Gdzie jest ta nowa manga pana Hanzo?
Pewnie na Instagramie wrzucił info. Tyś. Dobrze. Powiem wam, że ten nowy system, znaczy on już nie jest aż tak nowy, bo to już sporo czasu ma. To, że tak właśnie tutaj trzeba duplikaty klikać, że mamy to okienko, no nie? Nie podoba mi się. Wolałem bezmyślnie klikać po prostu w ekran i nie wchodzić w jakieś dodatkowe okienka. Wolniej się przez to wszystko dzieje. Dobra. Realm of Gods. Boom. Tech. Boom. SR. SSR. I jeszcze przy okazji te śmieciowe R-ki i N-ki powyrzucam. Oglądasz jeszcze One Piece? Nie, mam przerwę dość poważną. Pokażesz jaki masz build na LR Broly, co dostanie Seza? Kurwa, ja sam nie wiem. Podejrzewam, że bardzo zły. Ja mu robiłem build pod Mistrzostwa Świata, jak jeszcze nim grałem, także podejrzewam, że miało tam full kryta. Sugepała. I manga Toybla DBA Vizajkor też została wznowiona przez innych twórców. No jak? Naprawdę? Kiedy? Ponoć motyw dalej... Co? Aha, nie. Ponoć motyw dalej Broliego LR nowa Vegety God. No jak? Że LR-ka Vegety Goda. Nie, no naprawdę? To ja trąbiłem ostatnio, że fajnie by było, gdyby ta walka też została ugryziona i... Nie, no naprawdę? Jeśli będzie Vegeta God z Broliego, to jest możliwe, że ulegnę przed SSJ4 Goku. Jeśli to będzie legendarny Vegeta God z tak pięknymi animacjami, jakie widzieliśmy w filmie, a podejrzewam, że tak by wyglądało to, no bo tam robią po prostu kalkę i tyle. Oj. Danger. Moje DS-y są w niebezpieczeństwie. Szczerze powiem, nie chcę, żeby to było. Bo jak będzie coś takiego, no to będę miał wtedy rozterka. Co tu robić? Czy na małpiaka trzymać, czy jednak... Oj, to byłaby karta, która by mnie dotknęła w moje miejsce. Vegeta God z Broliego. Jeju. Sugepała, już ostatnia Sugepała chyba, albo przedostatnia. Ale Broly, jaki ma build u Ciebie? No tak jak mówiłem, zły. Czekajcie, a jaki tutaj właśnie, jak wyglądały detale? Czy chcecie, żebym omówił detale nowych Brolich? Czy nie chcecie? Czy wolicie, żebym sobie tam dalej grał? Bo jeszcze tego nie robiłem i w sumie filmu na ten temat nagrywać nie będę, więc mogę to zrobić teraz. Jest jeszcze jakaś Sugepała? Nie. Okej. Bum. Można? No to momencik tego Birusa tutaj mu zrobię. Super ataku. Mecz skomentuj, bo muszę lecieć. Perła! Nie bądź takim egoistą. Tutaj stream jest z Dokana. Na przeglądzie być może skomentuję. Znaczy, na pewno o tym wspomnę, ale... To pokory. Zrób tak, jakbyś to nagrywał na YouTubie i wrzuć potem na YouTubie jako film. Nie. Ja nie robię takich rzeczy. Mówię, ja nie miałem zamiaru robić z tego filmu. Ja wrzucam jeden film dziennie, więc jakbym zrobił coś takiego, to inne filmy potem stałyby w kolejce, a nie chcę, żeby tak było. To nie jest na tyle ciekawy temat. Birusik, bum. A będzie to fan Mango z One Piece, co pytałeś w ostatnim odcinku Multiverse? Kiedyś myślę, że tak. Nie mówię, że teraz, bo to tam pytałem na przyszłość, powiedzmy.
Nie jak głośno. Kto jeszcze? Trunks. Temu Broliemu też muszę dać tagi. 200% do robienia linków. Tu też. On nie jest. Nie, on już był 200%, prawda? Czy on już był z ery 200%? Ja tej karty nie miałem, a on nawet... Patrzcie na jego leader skill. HP 130, atak def 170. Ja tej karty nie miałem do tej pory. Dobrze, Perła, tak ma być, pokora. Tego na pewno ulepszę, żeby nie zapomnieć, żeby go nie zbabować znowu przypadkiem. Ulubiony soundtrack z DB. Miałem ranking, znaczy nadal mam ranking soundtracków z Dragon Ball Super. Wydaje mi się, że jakbym brał pod uwagę też inne soundtracki z innych serii, to i tak tamten by wygrał. Dobrze. Swoją drogą, tego sobie gościa wziąłem za życzenie u Porungi, bo go nie miałem do tej pory. Trunks Teen, jak tutaj wygląda sprawa z... No jest jakiś tam do sfarmienia, ten typek jest do sfarmienia, ale to nie będę się bawił w takie rzeczy. Gdzie najlepiej farmić te przedmioty do treningu? Dzienne misje robić. I z czasem będziesz miał ich tyle, że nigdy w życiu ich nie zużyjesz. Ale eventy w zakładce Growth to są eventy, gdzie można zdobywać przedmioty do ulepszania postaci. Masz wszystkie Dokkan Festy karty? No nie, no przecież skipowałem sporo. Top poskipowałem, Freezy w pierwszej formie nie mam, Slaga nie mam. No tego Gohana legendarnego, co ostatnio wyszedł z Trunksem i Gotenem, nie mam, bo też skipowałem. Czego ja tam jeszcze nie mam? Zaraz zobaczę. No, ich nie mam, bo nie samonowałem. Tao Pai Paia skipowałem. Sela tak samo. Mówię, Slaga, Toppo, Freezy i tych. To są najstarsze karty, które nie mam. A z legendarnych tych 4 nie mam. No bo to był skip. Nie pamiętam czy... Nie, chyba skip był na wszystkich tych 3 banerach. W zasadzie na tym też, także... Kiedyś wpadnie. Skąd masz tyle kajów do treningu? Gram w grę. Od dłuższego czasu. Mega fajnie, że dają te etykiety darmowe. Ja uważam, że to jest bardzo szczodre z ich strony. Gdzie jest ten Broly nowy? O, jest jeszcze Kalifla w ogóle. Można je zrobić za darmo? Teoretycznie można. Natomiast robić tego nie będę. Witam Piotr i o zdrowie pytam. Zaraz zrobię sobie ten evencik z Paragusem i Brolim, bo jeszcze go nie robiłem. Chcę tylko poulepszać karty, bo być może niektóre będą potrzebne. Wszystkie medale już zrobione, no bo ja jestem przezorny, ubezpieczony, proszę Państwa. Typowe kopnięcie na karcie legendarnej w etapie TUR. A zrobię nawet tak. Z najlepszą lokalizacją. Będziesz robił reakcję na to, co ktoś tam wrzucił na grupę na Facebooku? Tak. Już pierwszy rozdział reagowałem. Także, znaczy na pierwszy rozdział reagowałem, także będę. Na drugi też reagował, rzecz jasna. Gdzie jest ten Brawl? Aha, no tak, bez tagu. Tu jest ten Brawl.
Broly rozsierdzon. Nie sądziłem, że go będę miał, bo jak wychodził, to nie planowałem po niego samonować, ale jak zobaczyłem, że jest Kalifla na banerze, że są podwójne rejty, no i że się tak fajnie siedzi w ogóle. Czyli co, teraz będę musiał festiwal jeszcze próbować robić, bo mam Broly'ego rozsierdzona? Nie. Dziękuję. Jak ta misja z czasem stanie się bardzo, bardzo trywialna ze względu na nowe karty, które będą wychodzić, to wtedy sobie do tego siądę. Chyba że coś mi nie najdzie. Ten rok to rok prawie wszystkich zespoleń, ale brakuje LR Kefli. To prawda. To prawda. Wszystkich? Gotenks był bardzo dobry. Znaczy Gotenks był w zeszłym roku, no ale nadal jest aktualna jego moc. Vegito Blue. Super Vegito? Na 10. rocznicy. Super Gogeta. Gogeta Blue. Gogeta SSJ4. Kurde. No. On akurat ma chyba swoje orby, więc będę mógł mu je dać. Co on stakuje? Atak def, nie? Ja chyba z zasady wolę DF-a dawać. Marian Kowalski! Paparopa! Paparopa! Dziękuję za zuba. And his name is Marian Kowalski! Jezu, jak ktoś z was pamięta mema tego z Marianem Kowalskim z kanału Polityczny LSD, to ma ode mnie szacunek dozgonny. And his name is Marian Kowalski. O, to było. Ty no ma... Widzieliście co ona robi? Widzieliście to? Kurwa, mała mi Chopera ściąga. Parze... Było to widać, mała, jak ściągasz Chopera. Gdzie tutaj są te orby dla niego? O, jest. I patrzy. Jakby nie wiedziała o co chodzi. Mała! Co to za kokoszka mi tutaj przeszkadza? Kurwa, ile ja mam tych scen. Mała! Malutka. O, kokoszka najlepsza. O kurde. Dokkan Life. Ja muszę pousuwać te sceny. No, jest 40 scen. Okej. Brawl zrobiony. Czy ktoś jeszcze potrzebuje trenowania? Gotenksów dwóch. Nie, wszyscy są. Okay. No to lecimy. Słyszałeś o powrocie kultowych seriali Rancho i pomyśle reaktywacji 13 posterunku? Słyszałem o 13 posterunku, a o Rancho nie. Rancho się chyba skończyło z tego co pamiętam. Dobra, o co tu chodzi? Codziennie nowy etap, to ciekawe. Przeciwnicy będą wzmacniani i trudność będzie zwiększana z każdym etapem, ok. 14 etapów musi być w takim razie, no bo mamy 28/2. Bez supportów, bez kontynuacji, bez support memories. Ok, a jakie są misje?
Onkę, onkę, onkę i onkę. No dobra, czyli po prostu mam to zrobić. Jak wygląda walka? Aha, z Lizusem mam walczyć po prostu. No dobra. No to panowie, robimy tutaj tego Broliego. Testujemy Broliego nowego. Broly to jaki jest tutaj, proszę Państwa, zawodnik? Co on ma? Może jego drużynę bym wrzucił. Exploding Rage. No okej, nie wrzucam jego drużyny. Movie Bosses spróbujemy. Movie Bosses, Movie Heroes, czyli Boom Boom. Oni nie byli w żadnym filmie. Nie oglądałem tego filmu. Może tak? Kurwa, już mi się nie podoba ta drużyna. To jest one shot. Aha. To zrobię inaczej. To zrobię po prostu drużynę z Brolich złożoną. Czy wszyscy Broly są w Exploding Rage? Oby. Czyli mam Bam Bam, Bram, Bim Bom. Ale tu jeszcze wleci Seza, to będzie i mocarna drużynka. I tak zrobimy. Igimasio. Ten event byś zrobił kartami z 2016. A ja robię takimi mocnymi. Nie lekceważę tutaj pana Lizusa. Pajączka Lizusowego. To boom. Ja podchodzę do każdej walki na poważnie. To jest największy błąd, żeby przeciwnika lekceważyć. Ja, proszę Państwa, trenowałem judo i wiele razy na zawodach było tak, że jak wychodziłem do walki na matę i widziałem przeciwnika, który był niepozorny albo miał niższy stopień ode mnie, to bywało tak, że myślałem sobie, a zwycięstwo mam w kieszeni. Były takie zawody, proszę Państwa. W Nowej Soli jeszcze byłem młody i moim przeciwnikiem był taki kolega. Nie powiem Wam jego imienia, bo byście potem go znaleźli. Ale to był kolega z zaprzyjaźnionego klubu, który dopiero zaczynał i miał biały pas. A ja wtedy miałem żółty, albo nawet już pomarańczowy, nie pamiętam, chyba żółty. I on wyglądał niepozornie i był niedoświadczonym. I ja sobie myślę, wygraną mam w kieszeni. A on zaczął się rzucać jak dzikus. Techniki miał za grosz, ale jakimś cudem tam wygrał ze mną. Na punkt, znaczy jakimś cudem. Dałem dupy, tak powiem. Po prostu nie podszedłem do walki na poważnie. A więc teraz nie będę popełniał tego samego błędu. Dobra dziadku, weź już zamknij mordę, weź tabletki i idź spać. Tak dziadku, na pewno. Tutaj masz swoje leki. Weź chyba nie lubisz Broliego AGL z rocznicy. Dlaczego? Wziąłem go do drużyny. Ma być kolejny sezon 5 odcinkami, ale nie wiadomo jeszcze kiedy, tylko jak już wiadomo bez Kusego i Stacha Japycza. No wiadomo. No tutaj lizuski, pająki lizuski wcale nie są takie słabe. Wcale ich nie robię na one shota. Na two shota ich robię. A nawet... nie, na two shota tak zwanego. Piękna historia o pokorze i szacunku. Dziękujemy Ci, Adacho-san. Przyjemność po mojej stronie. Cieszę się... Ojku, jest jednak one shot. Cieszę się, że coś z tego wyciągnąłeś, Perła. Zerowałbyś się na God Vegecie, jakby faktycznie wyszedł? To... zależy od tego, jak byłby silny, to na pewno, ale jeśli by zrobili te animacje dobrze, jak on, wiecie, wlatuje w powietrze i robi się godem, albo jak stoi na skale i pokazuje go, kamera leci wokół niego, a on jest napięty. Czemu kurwa leci muzyka z Vegety? Jedenasta rocznica, God Vegeta, Kid Buu LR, 2 Goku z Daima.
Mi na Kid Goku nie zależy. Ja uważam, że powinien dostać legendarkę, ale osobiście to mnie nie obchodzi. W sensie ja nie jestem fanem tej postaci takim dużym, żeby na to czekać jakoś szczególnie bardzo, ale taka rocznica biorę w ciemno. I jak tam, wróciłeś do treningów? Ostatnio trenuję dół, więc tego nie widzicie, bo siedzę przy biurku. Ale na rowerze dużo jeżdżę, proszę Państwa. No w górach teraz jeździłem rowerem, to powiem Wam, tak piękną i tak trudną trasą w życiu nie jechałem. Satysfakcjonujące to jest bardzo. Jeszcze no rower z sakwami, no to nie jest kolażówka. Trochę to waży, rower z 2 sakwami, z rzeczami w środku, ale taka trasa, jezioro czorsztyńskie dookoła. Pełne kółko, bo tam można sobie kilkanaście kilometrów oszczędzić i zrobić przeprawę promem, ale myśmy jechali ulicą, tam jest tak stromo, że to kosmos. Trenujesz przed kolejną akcją pomaganie zajechania? Nie, tak o sobie z kumplami pojechaliśmy. To nie miało związku z żadnym treningiem, po prostu mieliśmy zamiar już tam od dłuższego czasu pojechać. No i teraz nadarzyła się sposobność. Exploding Rage Kid Buu teraz by się przydał do Broliego. A linki? Broly nawet nie ma BBB. Czy ma BBB? Czy Broly ma BBB? Nie ma Big Bad Bosses, nie? Nie ma. Buu bardzo bazuje na linkach pokroju Majin Power, prawda? Albo Kid Buu też ma More Than Meets the Eye. Albo The Wall Standing Tall. Na pewno ma BBC. Podejrzewam, że tak może być. Powróciłem. Maciej Wielkanowski. Wielki powrót Macieja Wielkanowskiego. Daj karty z linku na Stage 2. Karty z linku na Stage 2? Ha? Zmywarek 420? A, ale ja nie robię tego eventu zmywarek. Ja robię event challenge'owy, a nie z linkami. Ten z linkami to ja robiłem już rano. Wiem, że to nie twoje klimaty, ale taka ciekawostka. WWE wraca do Polski po 10 latach i w styczniu będzie live event w Gdańsku na Ergo Arenie. Jakub Szlachcic, być może cię zaskoczę, ale wiem o tym i nawet był plan, żeby jechać. A może nawet jest plan, żeby jechać. Marcie to wysłała, stworzyła grupę na Messengerze, powiedziała, dawajcie, jedziemy. Więc dla towarzystwa myślę, że pojadę. Jeśli będzie terminowo się nam wszystkim zgadzać i będzie to sensownie wyglądać. Ja nigdy wrestlingu nie śledziłem, ale tak, żeby zobaczyć na żywo, się przejechać ze znajomymi, coś innego zrobić, to myśleliśmy o tym właśnie. Także to ja cię zaskoczę, Jakub, i ci powiem, że wiem. Kid Buu dostanie LR pewnie razem z Sezą i Kid Buu, tylko trzeba poczekać na... Bez sensu, bo to oni nie mają wtedy linków, jeśli mają to samo imię. A tutaj raczej nie będzie żadnego zaskoczenia pokroju zmiany nazwy w Kid Buu, no bo jeśli mielibyśmy uznać, że to dawne, bardzo dawno temu, sprzed wielu lat, to Legendary Election Campaign, czy coś takiego, miałoby się sprawdzić, no to tam było napisane, że Kid Buu będzie się nazywał Kid Buu. Nie będzie mógł się linkować. Chyba że wtedy wejdzie też update, że karty z takimi samymi imionami będą się mogły linkować. To byłoby ciekawe. Powiem wam, że trochę łatwy ten event. Ale okej. Lepiej tak niż się męczyć, prawda? O co tu chodzi? To już zrobiłem. Festiwalu nie tykam. Pan jest wiadomo. O. Elegancko. To jeszcze, proszę Państwa, dla wytrwałych. Szalony single summon z Tikecika.
Też planuję jechać, może się uda zrobić prawko do tego czasu. Zapisałem się na nie i tylko czekam na info odnośnie rozpoczęcia kursu. Daleko masz, tak swoją drogą? U. Dobra. Czy coś się... Miałem te detale omówić. Okej, detale miałem omówić. To omówimy sobie detale, detale. Aha. Już odpalam. No dobra. To są detale Broliego legendarnego. Może nawet tak zrobię. To są detale Broliego legendarnego. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Dla porównania ja sobie zerknę też na Dokkan Wiki. Tak, teraz będziecie mieli trochę to inaczej wyświetlone. Ale chciałbym zobaczyć, co on miał kiedyś. Kiedyś jego efekty to były tak. Atak Def 50, dodatkowy super atak, atak Def 50 przy atakowaniu, Ki plus 5, atak efektywny, gwarantowany, no okej, gówno miał tak naprawdę. Więc można powiedzieć, że od zera praktycznie robiony jest. Ki 3, atak Def 180, no w przypadku kart legendarnych ani EZA, ani Super EZA nie daje statystyk, więc tutaj to nie ma, znaczy ma to znaczenie, że te procenty są wyższe, ale trzeba pamiętać o tym, że te statystyki Broliego, te bazowe, te liczby, które on ma po prostu bazowo u siebie, to nie jest zwiększane, chociaż Broly akurat ma bardzo wysoki atak bazowo. Pamiętam, że on zawsze, zresztą to można też tutaj zobaczyć, że pokazuję. Broly jest najwyższą kartą, jeśli chodzi o atak. Pamiętam to, bo zawsze ja sobie sortuję karty od ataku, no i gość jest po prostu pierwszy. Wiadomo, że mam go na 100% i tam jeszcze tutaj dostał drobnego orba, 500 ataku i też, no tutaj może nie drobnego, bo są 2 orby na atak, ale to nie zmienia faktu, że gość jest jedną z kart, które ma najwyższy atak w grze. Jedno ki za kulę. No okej, to jest w porządku, jeśli mamy tym grać na normalnych eventach, bo w przypadku Mistrzostw Świata to by się nie przydawało, bo tam Brolim trzeba wyprowadzić zwykły super atak, a nie ultra super atak, ale to umówmy się, że ważniejsze jest to, żeby ten Broly był grywalny w normalnych eventach, a nie na Mistrzostwach Świata, bo na Mistrzostwach Świata jest już dużo kart, którymi się gra, niekoniecznie musi to być ten Broly. Wyprowadza dodatkowy super atak, to jest oczywiście też ta mechanika, która była i ona też w przypadku Mistrzostw Świata jest ok, bo zawsze ten drugi super atak obszarowy jest wyprowadzony, więc to zostało. No i gwarantowane ataki... Co to jest? Ataki gwarantowane, że trafią. To jest coś, co miał pod warunkiem, że będzie przeciwnik z kategorii Goku's Family, a teraz dostał to bazowo. No i szansa na kryta damage, redukcja damage'a 26%. Już widać tutaj, że raczej nie opłaca się mu dawać kryta, chociaż z tego co widzę dalej w pasywce. Czekajcie, tu będziecie widzieć mój kursor. No to on ma gwarantowanego kryta i to jest efekt permanentny. Z tego co rozumiem, przeskoczyłem trochę, ale no miejmy już to z głowy. Jeśli jest przeciwnik z kategorii Pure Science, Hybrid Science albo Goku's Family, no to permanentnie dostajemy Ki plus 6 i permanentnie dostajemy kryta. To oznacza, że nawet jeśli byłaby walka pokroju, dajmy na to festiwalu, gdzie mamy przeciwnika, nie wiem, Goku z Dragon Balla GT, to ten efekt się aktywuje i potem nawet jak będziemy walczyć z Birusem czy nie wiem, z innym Piccolo, to będzie aktywne. To jest akurat fajne, więc kryta oczywiście temu Broliemu dawać nie trzeba, a jak patrzę na swój build, no to trzeba będzie go przebudować.
ale przynajmniej jest 13 combo, także... No i tutaj dałem mu 4 ze Skill Orba, także no tam trzeba będzie mimo wszystko przebudować tego wariata. No kto pomyślał, że wtedy, że będzie coś takiego jak Super Eda. Ok, i lecimy dalej. W zasadzie wracamy do początku. Kryt, redukcja damage 26, ok. Przy atakowaniu z 12 ki albo więcej, atak def 200. Sporo. Zwłaszcza, że 12 ki to nie powinien być absolutnie żaden problem, biorąc pod uwagę, że gość ma ki plus 1, ale to też jest jakby kwestia tego, że nie jest on raczej przeznaczony na pierwszego slota, no bo ten buff aktywuje się dopiero po atakowaniu, nie na pierwszym slocie przed przyjęciem ataku. Przy atakowaniu z 18 ki, czyli ultra super atak 260. Ja tak patrzę, on ma zawsze te same poseza efekty super ataków, więc trzeba też patrzeć na to, co on miał teraz. Na 12 ki, o zresztą nawet widzicie to, na 12 ki atak def na jedną turę i oczywiście obszarowy, na 18 ki to samo. Więc dobrze jest na pewno, że podnosi sobie defa, bo te stare karty niektóre nie mają defa na super ataku. W przypadku tych aktualizacji pasywek to robi dużą różnicę. Więc to 200 defa, które on będzie miał też na 12 ki, na pewno będzie mu dawać jakąś zaliczkę defensywną, ale kurwa 260 na 18 ki, czyli mamy 180, 200, 260, to się dodatkowo przemnaża. No, ja tu widzę potencjał na duże liczby, zwłaszcza, że to nie koniec. Kiedy jest przeciwnik klasy Super albo jest sojusznik klasy Extreme atakujący w tej samej turze, myślę, że to jest banalny warunek, bo nawet jeśli walczylibyśmy z przeciwnikiem Extreme, to biorąc pod uwagę, że ten Broly no raczej musi się linkować z innym Brolim ze względu na specyficzne linki. Weźmy sobie tutaj Berserker, chociaż ten Broly akurat nie ma linków pokroju, nie wiem, Hardened Grudge. Berserker to jest link, który jest taki typowy dla Broly'ego, ale on się aktywuje tylko przy 50 HP albo mniej procent. Więc teoretycznie można byłoby tym Brolim grać z kartami super. No natomiast jeśli mielibyśmy aktywować ten element pasywki, o którym tutaj mówię, no to to musiałby być jakiś inny Broly, ale myślę, że z tym akurat nie ma problemu, bo dużo mamy dobrych Brolich nadal. Więc Ki plus 3, Ki plus 3, tutaj będzie mój kursor. Szansa na kryta i redukcja damage 26%, więc z tym, co mamy bazowo, jest już 52% na kryta i 52% redukcji damage'a. To już jest solidna zaliczka. Wiadomo, że bez gardy to może trochę mniej znaczyć, ale widzę, że ta redukcja damage'a jeszcze potem się dodaje przez 3 tury od wejścia, czyli to też byłby Broly, który myślę, że znacznie silniejszy byłby na samym początku walki. Def 260 przy przyjmowaniu ataku, to jest kolosalna liczba. Def 260 przy przyjmowaniu super ataku. To jest olbrzymia liczba. Olbrzymia. Jeśli ten Broly ma defa bazowo, defa przy atakowaniu, defa na super ataku i on byłby w stanie wykręcić parę milionów defa i potem to byłoby przemnożone razy 260, no to z 52% redukcją damage'a myślę, że byłby w stanie tankować duże super ataki. No gardy nie ma, ale myślę, że byłby wtedy mógłby być wtedy za silny nawet. Chociaż no tutaj widzę, że jest efekt na 3 tury. Def 200 jeszcze, redukcja damage'a 26 przed atakowaniem, więc to jest też ta, tutaj mamy mechanikę na pierwszego slota. Kiedy wszyscy sojusznicy atakujący w turze są Exploding Rage albo Movie Bosses, no to typowo pod drużynę ze wszystkimi Brolimi, no nie? Albo coś w pokroju Broliego. Mocarz, podoba mi się. Na krótkie eventy myślę, że lepszy, głównie biorąc pod uwagę ten ostatni warunek, ale to jest raczej warunek tylko i wyłącznie defensywny. Jeśli mielibyśmy patrzeć na niego stricte ofensywnie, to on tak naprawdę nic nie traci dalej idąc w walce. Nawet bym powiedział, że jest potencjał na to, żeby się wzmocnił, bo jeśli byłaby walka, nie wiem, na początku walczymy z Piccolo, potem walczymy z Glorio, a potem walczymy z Goku, to on dopiero na 3. etapie dostaje tego gwarantowanego kryta i Ki 6. Ale ogólnie jestem ciekaw, jakie by wykręcał liczby. Moim zdaniem
jest potencjał na jakieś grube 50 milionów. Ale nie ma dodatkowych ataków. Nie, no ma bazowo 1, no nie? Jest też jakby potencjał na to, że będzie stakował sobie tam statystyki z efektów superataków, nie jest aż tak duży. 2 superataki i 1 ewentualnie z ukrytego potencjału. No okej, przejdźmy sobie do tego drugiego Broly'ego. Ja tutaj zrobię tak, żebyście widzieli tylko pasywkę, bo to nie jest istotne, że on tam ma nowego leader skilla. Bom. Widzicie wszystko? Widzicie. Dla jasności, gość ma Greatly Raises Attack Def na jedną turę, czyli 50% wzmocnienie ataku i defa na jedną turę. To też warto mieć na uwadze, czytając pasywkę. To mówimy tutaj już o tym banerowym Brolim, czerwonym też. Brolim spokojnym. Jeden atak def 260. Ile on miał wcześniej? Zerknijmy sobie. On miał tak. 180 ataku defa. Przy atakowaniu z 12 kolejne statystyki. Z 2 kulkami wyłączał gardę. Z 6 miał dodatkowy super atak. No i potem jeszcze, gdy przeciwnik miał mniej niż 80% HP, ataki efektywne przeciwko wszystkim typom. I jeszcze miał tę durną mechanikę, jak wyprowadzi ostateczny cios, 26% HP się leczył, to też żałosne. Teraz widzę, że mu tutaj to pomieszali. Ataki efektywne przeciwko wszystkim typom zawsze mam, to jest akurat spoko. Gorsze to jest niż kryt, no bo to nie ignoruje defa, ale uważam, że i tak spoko, że to dali mu bazowo. No i dostał zmianę orbów. Zastanawiam się, czy jest karta, która mogłaby z tego skorzystać. No ten nowy Broly i Gogeta, oni też... Gogeta potrzebuje orbów, ale czy to byłoby aż tak konieczne, to tam ten Gogeta sobie sam dobrze radzi z orbami. 12 albo więcej, atak def 160, dość sporo statystyk, 40% redukcji damage'a. No to też jest mechanika, która powiedzmy, że jest zarezerwowana na drugiego, trzeciego slota. Chyba że przeciwnik nas nie atakuje na pierwszym, bo te buffy się aktywują dopiero jak my atakujemy. Kiedy atakujemy z 2 albo więcej orbami, no to jest banalny warunek, chyba że macie wielkiego pecha, 2 orby zebrać. Def 100, dodatkowe 20% redukcji damage'a, więc mamy 40 i wyłącza gardę. Wyłączanie gardy jest dość niszową umiejętnością, nie zawsze się przydaje, chociaż no nie będę tego lekceważył. 6 albo więcej orbów, no ze swoim zmienianiem orbów, no to tutaj on sam sobie pomaga tak naprawdę, nie musi komuś innemu pomagać, bo 6 orbów, no to już jest zwiększony potencjał ofensywny. Atak 100, dodatkowy super atak. Podoba mi się to, że nie ma za 6 orbami zablokowanego jakiejś dodatkowej redukcji damage'a, czy jakiejś gardy, czy coś takiego, bo wyobrażam sobie sytuację, że mielibyśmy rotację, w której gość dostaje 5 orbów, nie ma gardy i przez to umiera. A tutaj jak zbierze te orby, to będzie po prostu mocniejszy. No wiadomo, że dodatkowy super atak też podniósłby mu defa, bo podnosi sobie defa na super ataku, ale to nie jest aż tak, powiedzmy, newralgiczny punkt tej pasywki, żeby od tego zależało, czy gość przeżyje, czy nie. 40% redukcji damage'a, tu ma 20%. Gardy nie ma, ale z Wisem będzie 100. Jeśli przeciwnik ma 80% HP albo mniej, przy atakowaniu, to też jest istotne, bo zaraz do tego przejdę. Atak def 50, wysoka szansa na kryta, no i jeśli przeciwnik ma 50% albo mniej przy atakowaniu, dodatkowy atak def 50 i wyprowadza dodatkowy super atak. Wiecie dlaczego to jest ciekawe? Bo myślę, że to się może aktywować w trakcie rotacji. Czyli wyobraźcie sobie, że Broly zaczyna atakować przeciwnika, który ma pełne HP. Więc czekajcie, tutaj jest mój kursor. Więc ani ten efekt się nie aktywują. Ale jeśli Broly zbije go do 80% HP albo mniej, to wtedy ten efekt się załącza. No bo mamy przy atakowaniu, a nie na początku tury. Więc to jest taka sama mechanika, jak na przykład karta, która ma gardę, jeśli ma ileś HP. Ale jeśli przeciwnik zada wam jeden raz cios i potem zbije wam to HP, no to ta garda się może w trakcie walki wyłączyć, w trakcie rotacji. Tutaj myślę, że mogłoby być tak, że jeśli Broly, patrzcie, wyprowadzi jeden atak, potem wyprowadzi drugi ze względu na to, że na przykład zebraliście 6 orbów, zbijecie gościa
do mniej niż 50% HP, to wtedy aktywuje się to, no i wygląda na to, że Broly w tym momencie dostanie atak def i wyprowadzi jeszcze super atak. Więc jest tutaj potencjał na to, żeby Broly w trakcie walki wraz z osłabianiem przeciwnika stawał się silniejszy. Podoba mi się to. No i cieszę się, że tutaj zrobili dużą nagrodę za atakowanie jakby za zadanie ostatecznego ciosu, bo to rzadko się zdarza. 26% heala, to co było do tej pory, to było żałosne. Powiedzcie mi, czy jesteście dalej na czacie, bo ja tak się rozgadałem, a nie czytam czatu. Chyba internet dalej jest, prawda? Chyba nie gadam do pustego monitora. Malutka, chociaż ty oglądasz streama? Kurwa, jesteście czy was nie ma? Jesteście chyba. Ups. Malutka. Malutka. Ej, napiszcie coś na czacie, proszę, bo ja kurwa nie wiem, czy mi się internet wyłączył, czy co? Czy ja gadam do ściany? Aż odświeżę czat. O! Czat mi się zawiesił. What? Czat mi się zawiesił, kurwa, dawno temu. Dobry wieczór, mała Liska. Przepraszam, ostatnią moją wiadomość, jaką widziałem, to był Jakub Szlachcic, który pisał, że jest z okolic Nowego Sącza. Wpadł Broku, tak, wpadł. Mocne seza, myślałem, że będzie miał więcej warunków z wilkami. Dobry wieczór, Niszczu. Dobra, ty sorki, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Czemu tutaj mi nic się nie pokazywało? Okej, wracamy w takim razie do analizy. Bum. W zasadzie no tak, to już jest koniec analizy. Fajnie, że dali za tę za ten rzadki warunek, że zadajemy ostateczny cios. Mała! Chodź tu. Kokoszka. Chodź tu do mnie. Niegrzeczna kokoszko. Chodź tu. Chodź tu. Na drapak, mała! Mała na drapak! No, full heal. I widzę, że to nie jest też jakby jednorazowe, także to też jest spoko, chociaż no powodzenia ze spełnieniem tego warunku. Nie wiem, w festiwalu wyobrażam sobie sytuację, że gość mógłby kilka razy aktywować tego full heala, ale no gość raczej się nie nadaje na festiwal. No dobra. Ogólnie obie karty oceniam na plus. Jak się będą prezentować w grze, tego nie wiem, ale czas pokaże. Tak, jak najbardziej, czas pokaże. Tak, pewnie, na pewno, czas pokaże. Tak wygląda dzisiejszy dzień, proszę Państwa. Aha, no i przede wszystkim to Gotenks. Gotrong. Wow! Abrapakpau! Miau. Gotrong, kurwa, na 100% wleciał. 6 Gotrongów dzisiaj wleciało. Czy znowu mi się czat zwiesił? Kurwa? Lidia mówi, że nie. Ty, ja znowu odświeżę ten czat, bo jest chyba coś nie tak. Ja pierdolę, znowu się zwiesiło. To nieźle. A jakbym go na przykład w ogóle wywalił. Przywróć czat tutaj. No dobra, proszę Państwa. Czat zepsuty,
ale już wszystko zrobione, co miało być zrobione, także się nie boję. O! O, czat działa znowu. Okej. Ty, a teraz w ogóle czatu nie ma. YouTube, oddaj mi widzów! Gdzie są moi widzowie? Moi widzowie, gdzie są? O, jesteście tutaj, dobra. Nie widzicie siebie, ale ja widzę was. Okej, wszystko już jest okej. YouTube, oddaj mi widzów moich. Dziękuję za sztryma dzisiejszego. Udało się trafić Brola rozsierdzonego. O ja pierdolę, jeszcze Eminem wleciał na koniec. Perła, tak, obejrzę twój filmik, to na pewno, jak tam klikasz sobie w piłkę. I wieczorkiem jeszcze co? O, właśnie 22:33, to jeszcze coś można zrobić sensownego. Tak jak mówiłem, Hakai przedpremierowo niedługo dostaniecie. O, ranking jeszcze dzisiaj fajny wleci dla wspierających, więc chyba, że nie będzie mi się chciało robić miniaturki, to wtedy nie. Nie rozliczajcie mnie z tego, co teraz mówię, ale ogólnie to jest film na jutro, także tak czy siak go zobaczycie jutro. Dziękuję bardzo, dobrej nocy wam życzę. Skia! Odmeldowuję się. A zapis tego live'a będzie publiczny, więc jeśli ktoś tam chce sobie ten, to tego. Vlog rozbierany, jak najbardziej. Vlog rozbierany obowiązkowy będzie. Dziękuję, na razie. Dzisiaj muszę tutaj. Teraz muszę tu patrzeć na czat, bo stąd mi zniknęliście. Ostatnia wiadomość. Jaką chcecie napisać, to napiszcie i się żegnamy. Jeszcze zobaczę. Najlepsi odbiorcy. O! Wiktor Łuk wygrał dzisiejszy konkurs na najlepszego odbiorcę. 850 expa. Kuba UIUE 250 expa. Mikołaj Musiałowski 225. Barut 4. Cycu, Ramkes, Perła Gazeliusz, Widmo, Czarny Rob, Kebab, Kiedy Turles, Damin Typie, Gaspar, Dawid Michalak i Majciochinio, top 15. Pa, pa! Pa, pa! Dobrej nocy. Dziana!